Poznajcie krainę wulkanicznej energii i lazurowego spokoju. Sycylia, perła Morza Śródziemnego. Legenda, którą pisze samo życie. Antyczne teatry i miasta wyrzeźbione w kamieniu. Olśniewający barok i tłoczne targowiska. I turyści, którzy czerpią pełnymi garściami z tych uroków. Przepiękne zabytki, Pyszne jedzenie. czy słoneczne plaże, takie jak ta. Zapraszamy na Sycylię. Sycylia, wyspa skarbów, na lądzie i pod wodą. Czas odkryć jej najpiękniejsze oblicze. Ruszamy. Sycylia, w głąb historii i krajobrazów. Przed nami dwutygodniowa podróż po Sycylii. Odwiedzimy najsłynniejsze miejsca i pokażemy największe atrakcje. Sycylia to największa wyspa na Morzu Śródziemnym. Od Półwyspu Apenińskiego oddzielają cieśnina Messyńska. Wybrzeże Sycylii liczy niemal 1000 kilometrów. Mieszka tu 5 milionów mieszkańców. Historia wyspy to dzieje migracji, najazdów i podbojów. Między innymi przez Fenicjan, Greków, Rzymian, Germanów, Bizantyjczyków, Arabów i Normanów. W XIX wieku Sycylia weszła w skład Królestwa Włoch, a następnie Republiki Włoch. To miejsce o bogatej historii i różnorodnej kulturze. Zwiedzanie Sycylii rozpoczynamy od Katanii. Zaraz przy lotnisku udajemy się do wypożyczalni aut, po jeszcze w kraju zarezerwowany pojazd. Jak zawsze w takich sytuacjach polecamy dokładne obejrzenie i zrobienie fotek auta, żeby uniknąć potem niepotrzebnych problemów. Doradzamy też aplikację Easy Park, która pomoże Wam w opłatach parkingowych. Nie potrzebujecie przy sobie gotówki, odpowiednich kart kredytowych, a czas zaparkowania wydłużacie lub skracacie zdalnie w komórce. Od razu też warto wspomnieć, że podróżowanie po sycylijskich miastach jest ciężkie. Drogi są bardzo zatłoczone, a jazda Sycylijczyków nieprzewidywalna i bez respektowania przepisów. Także znalezienie miejsca parkingowego w sycylijskich miastach zabierze Wam sporo czasu i nerwów. Na nocleg w Katanii wybieramy hotel NH Catania Centro. Eleganckie wnętrza dodają uroku pobytowi, a położenie hotelu w samym sercu miasta zapewnia idealną bazę wypadową do zwiedzania. Catania to drugie co do wielkości miasto Sycylii. To miejsce, które z jednej strony urzeka wspaniałymi zabytkami, a z drugiej pulsuje energią współczesnego życia. Leży na wschodnim wybrzeżu wyspy, nad Morzem Jońskim. Mieszka tu blisko 300 000 osób. Catania była wielokrotnie niszczona przez erupcję wulkanu i trzęsienia ziemi, ale za każdym razem powstawała na nowo. Po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w 1693 roku miasto zostało zaprojektowane w stylu późnobarokowym. Dzięki czemu teraz możemy podziwiać szerokie ulice, monumentalne place i budowle z charakterystycznego czarnego wulkanicznego kamienia. Catania określana jest mianem miasta z lawy. Etna, największy aktywny wulkan na kontynencie europejskim, dominuje nad krajobrazem Catanii. Ma wysokość około 3350 metrów. Etna posiada 4 kratery aktywne i ponad 270 nieaktywnych kraterów bocznych. Według legendy Zeus przygniótł Sycylią tyfona. Teraz, gdy ten próbuje się wydostać, krzyczy, wylewający z ust lawę. Mając do dyspozycji więcej czasu w Catanii, można się wybrać na wycieczkę na zbocza wulkanu. To całodzienna wyprawa. Ale warto zaznaczyć, że i tak nie dociera się do krawędzi głównego krateru.
Zwiedzanie miasta rozpoczynamy od centralnego miejsca. Sercem Katanii i symbolem jej barokowego dziedzictwa jest Piazza del Duomo, czyli plac katedralny. Wokół niego zlokalizowano ważne miejskie i kościelne budynki. Centralnym punktem placu jest fontanna ze słoniem. Sympatyczny zwierzak jest wręcz jednym z symboli Katanii, widniejącym nawet w herbie miasta. Według legendy, gdy w starożytności zakładano tu osadę, słoń chronił mieszkańców przed innymi dzikimi zwierzętami. Prawdopodobnie słoń jest najstarszą znaną rzeźbą wykonaną ze skały magmowej. Powstał już w epoce rzymskiej. Podstawa zawiera rzeźby dwóch słynnych katańskich rzek, a na grzbiecie słoń nosi z kolei obelisk z Egiptu. Ponoć katańscy studenci pierwszego roku w ramach otrzęsiń musieli niegdyś pocałować słonia pod ogonkiem. Ale nie próbujcie tego raczej, nie jest dowiedzione, że przynosi to szczęście. Nad Piazza del Duomo wznosi się bazylika archikatedralna świętej Agaty. Została wzniesiona w XI wieku na ruinach rzymskich term. Po serii erupcji Etny i trzęsień ziemi odbudowano ją w XVII wieku w obecnym barokowym stylu. Fasada katedry wykonana z marmuru, ozdobiona kolumnami korynckimi oraz figurami świętych, wyróżnia się elegancją i symetrią. Całość wieńczy figura świętej Agaty. Wnętrze katedry jest przestronne. Oryginalną ambonę i świecznik w ołtarzu głównym wykonano z zastygłej lawy. Katedra jest poświęcona świętej Agacie, patronce Katanii, męczennicy z III wieku. Przechowywane są tu szczątki świętej. Według legendy młoda Agata odrzuciła zaloty rzymskiego namiestnika, chcąc poświęcić się Bogu. W ramach zemsty została uwięziona i poddana torturom, w tym obcięciu piersi. Te stały się symbolem jej męczeństwa. Katedra przyciąga zarówno pielgrzymów, jak i miłośników sztuki i historii. Znajduje się tu także grobowiec słynnego kompozytora Vincenza Belliniego. Urodzony w tym mieście twórca jest chlubą Katanii. Powiemy o nim więcej już wkrótce. Nieopodal katedry znajduje się opactwo świętej Agaty. To prawdziwy klejnot baroku. Opactwo zostało zbudowane w XVIII wieku. Kompleks składa się z okazałego kościoła i części klasztornej dla zakonnic benedyktyńskich. W głównym ołtarzu znajduje się posąg świętej Agaty. Metalowa krata za ołtarzem osłania balkon widokowy, który umożliwiał zakonnicom uczestnictwo we mszy, będąc niewidocznymi dla pozostałych wiernych. Obiekt ponownie został uszkodzony przez trzęsienia ziemi w 1990 roku. Jego naprawa zakończyła się w 2012. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów kompleksu jest kopuła opactwa. Można się na nią wspiąć, by podziwiać niezapomniane widoki. Stąpanie po kolejnych wąskich schodach, wspinaczka na wieżę opactwa to wyzwanie. No nie, to malusieńkie te schodki. Czy to o nich ta pani mówiła? Że to jest klaustrofobiczne? Tak, to o tym. Już teraz wiem, o co jej chodziło. Ale widzę światełko. Ale wrażenia na górze wynagradzają wysiłek. Ma się tu widoki na każdą stronę miasta. Po tych wizualnych uniesieniach warto też wspomnieć, że z kultem patronki miasta świętej Agaty wiążą się także uniesienia smakowe. Cukierniczym przebojem Katanii są tak zwane cucuszki świętej Agaty.
Ciasteczka z kruchego ciasta wypełnione ricottą, pokryte białym lukrem z kandyzowaną wiśnią. Przypomnienie męczeńskiej śmierci przerażające, ale smak przesłodki. Powracamy na plac katedralny i rozpoczynamy poznawanie położonych wokół niego zabytków. To Porta Uzeda, jedna z najbardziej charakterystycznych bram w Katanii. Z placu prowadzi na nabrzeże i symbolizuje połączenie miasta z morzem. Można podziwiać jej bogato zdobioną fasadę, ale też wejść na górę i stąd podziwiać kolejne widoki. Na południowym skraju Piazza del Duomo podziwiać można pochodzącą z XIX wieku fontannę Amennano. Jest wyjątkowa, bo to jedyne miejsce w Katanii, gdzie można zobaczyć podziemną rzekę Amennano, płynącą tu od starożytności. Fontanna czerpie wodę właśnie z tej podziemnej rzeki, którą widać tylko w tym miejscu. Fontanna ma przypominać, jak natura, w tym podziemne rzeki i żywioł wulkanu, ukształtowała to miasto. Nawet szum wody płynącej z fontanny nie jest w stanie przykryć dźwięków, które docierają tu do nas. A do tego jeszcze dochodzą bardzo intensywne wrażenia zapachowe. To już targ rybny, znajdujący się nieopodal fontanny Amennano. Targowisko jest jednym z najsłynniejszych na Sycylii. Tłok, zgiełk, targowanie i sprzedawcy zapraszające do swoich straganów. Stoły uginają się pod wagą świeżych owoców morza, od małż przez krewetki, ośmiornice, po ślimaki. Ilość gatunków ryb jest tu nie do zliczenia. To cała obfitość głębin Morza Jońskiego, nad którym Katania jest położona. Odważni smakosze nie mogą na targu pominąć spróbowania świeżych ostryg. Próbujemy. Smacznego. Dla jednych rozkosz podniebienia, inni są w stanie tylko się przyglądać, a i to jest ciężkie. Jeżeli komuś jest niedobrze, to jeszcze dodajcie sobie zapach owoców morza. No mi podchodzi. Zapach targu rybnego. Niepowtarzalny. Na butach do końca wyjazdu. Na całych nas. Od placu katedralnego swój bieg zaczyna najbardziej reprezentacyjna ulica Katanii. Najdłuższa ulica nie tylko w tym mieście, ale także na Sycylii. To Via Etnea. Jej brukowana nawierzchnia wykonana została z lawy wulkanicznej. Łączy plac katedralny z północną częścią miasta, prowadząc w kierunku majestatycznej Etny. Niektórzy twierdzą, że to wręcz 3-kilometrowa galeria sztuki. Wzdłuż ulicy można podziwiać co najmniej 7 zabytkowych kościołów i mnóstwo pałaców mieszczańskich. To także galeria sklepowa, przy której położone są niezliczone restauracje, kawiarnie, lodziarnie i butiki. Przemieszczając się Via Etnea, przechodzimy przez plac uniwersytecki z gmachem pierwszego uniwersytetu na Sycylii, założonego w 1434 roku. Docieramy teraz do Amfiteatru Rzymskiego. To imponująca pozostałość z czasów starożytnego Rzymu. Amfiteatr Rzymski, zbudowany w II wieku naszej ery, był jednym z największych amfiteatrów na Sycylii, mogącym pomieścić kilkanaście tysięcy widzów. Dziś jedynie mniej niż 1/4 tej monumentalnej budowli jest widoczna. Na reszcie jego konstrukcji stoją zabytkowe pałace i kościoły. Niegdyś amfiteatr mierzył 125 na 105 metrów, a sama arena miała wymiary 70 na 50 metrów. Większą arenę we Włoszech ma jedynie rzymskie Koloseum. Ruiny amfiteatru można oglądać z poziomu ulicy, można też zejść na dół, aby z bliska przyjrzeć się zachowanym fragmentom i poczuć atmosferę miejsca, gdzie przed wiekami tłumy podziwiały spektakularne widowiska. Naprzeciwko Teatru Rzymskiego, także przy Via Etnea, posadowiono pomnik najsłynniejszego artysty urodzonego w Katanii. To Vincenzo Bellini. Urodził się w 1801 roku i spędził w Katanii pierwszych 17 lat swojego życia. Potem tworzył w Neapolu i w Paryżu. Monument przedstawia artystę trzymającego rękopis, pod nim postacie reprezentujące jego najsłynniejsze dzieła, w
tym słynną operę Norma. Zmierzając dalej Via Etnea, docieramy do wyjątkowych terenów zielonych położonych w centrum Katanii. Najstarszy ogród publiczny w Katanii, powstały w XVIII wieku, także poświęcono Belliniemu. Ogrody Belliniego, zwane Villa Bellini oraz Parco Maestranze, tworzą spory zielony kompleks dający wytchnienie przed gorącym letnim słońcem. Miejsce słynie z przyjemnej atmosfery, zacienionych alejek, w których w końcu można znaleźć ciszę w tym tłocznym i głośnym mieście. Odwiedzających wita popiersie Belliniego. Wyżej na wzgórzu docieramy do pawilonu nazwanego kioskiem muzyki. Stąd podziwiać można piękny widok na Etnę. W ogrodach często rozbrzmiewa muzyka Belliniego czy innych włoskich kompozytorów. Organizowane są koncerty, konkursy muzyczne. Kiedy zapadnie zmrok, znów odwiedzimy to miejsce, by posłuchać pięknej muzyki. Słynny kompozytor Vincenzo Bellini jest dla Katańczyków tak ważny, że stworzono nawet danie na jego cześć. Pasta alla norma. Tak wyśmienite jak słynna opera pod tym tytułem. To makaron z pomidorami, bakłażanem, ricottą i bazylią. O innych sycylijskich przysmakach powiemy Wam pod koniec naszej wyprawy. Wśród okazałych, bogato zdobionych, barokowych świątyń w Katanii warto też zobaczyć nieco inną, odmienną budowlę sakralną. Stoimy przed kościołem Świętego Mikołaja na piasku. Od razu rzuca się w oczy niedokończona fasada, wręcz surrealistyczna. Budowa kościoła rozpoczęta w 1687 roku została przerwana przez silne trzęsienie ziemi. Potem liczne problemy sprawiły, że kościoła nigdy nie ukończono. Ale to, co wykonano, pozwoliło kościołowi stać się pełnoprawną świątynią. Do tego kościół Świętego Mikołaja na piasku wchodzi w skład wielkiego kompleksu klasztoru benedyktynów, które obecnie jest siedzibą kilku wydziałów Uniwersytetu Katańskiego. Sam kościół także jest gigantyczny. Niektórzy mówią, że jest kolosalny i pusty. Po wejściu do wnętrza dostrzegamy olbrzymią przestrzeń i bardzo ascetyczne zdobienia. Kościół ma długość 105 metrów i prawie 50 metrów szerokości. Wrażenie wielkiej przestrzeni dodaje tu jeszcze kopuła. To, co jest tu nietypowe dla świątyń, to brak ławek, co jeszcze powiększa tę przestrzeń. Prawie puste wnętrze nie jest jednak pozbawione perełek. W kościele znajduje się ciekawie skonstruowany zegar słoneczny z XIX wieku. Został stworzony na linii południka przebiegającej przez kościół. Podczas słonecznej pogody przez otwór w kopule na linię pada plamka światła, która wskazuje godzinę. Cenną częścią tego kościoła są także zabytkowe, ogromne organy. Mają prawie 3000 piszczałek i 5 klawiatur. Tworzone były przez 12 lat. Może grać na nich jednocześnie 3 organistów. Z przestronnego wnętrza przenieśmy się do wąskich tuneli. Odwiedzamy teraz jeszcze starszy zabytek. Przed nami kolejny z amfiteatrów w Katanii. Co do pochodzenia tej budowli związanej z widowiskami, przez wieki nie było jasnej odpowiedzi. Teraz nazywamy tę arenę teatrem grecko-rzymskim. Kiedy pod koniec XIX wieku pojawili się tu archeolodzy, odsłonili duże bloki z literami greckimi z V i IV wieku przed naszą erą. Pierwotne greckie założenie rozbudowali Rzymianie w II wieku naszej ery. Widownia miała średnicę prawie 100 metrów. Obiekt mógł pomieścić do 7000 widzów. Widoczny zabytek to tylko część założenia. Nad resztą powstały budowane przez wieki domy. Część budowli współcześnie odnowiono, gdyż obiekt służy nawet teraz do organizacji widowisk. Przejść tu można tunelami doprowadzającymi publiczność na widownię, co robi olbrzymie wrażenie. W niewielkiej sali muzealnej można podziwiać odnalezione tu eksponaty. Koty nic sobie nie robią z wielowiekowej historii tego miejsca. Udajmy się teraz na wschód Katanii, nad dawny brzeg morza.
do budowli powstałej na trudno dostępnym urwisku skalnym, połączonym z lądem wąskim mostem nad fosą. Ale gdzie te klify? Gdzie to morze? No właśnie, o tym już za chwilę. Zamek Ursino to jeden z nielicznych średniowiecznych zabytków Katanii. Pochodzi z XIII wieku. Warownię stworzono na planie kwadratu z 4 okrągłymi 30-metrowymi wieżami na każdym rogu oraz półokrągłymi po bokach. Mury mają grubość 2 metrów. Obronna warownia uznawana była za nie do zdobycia do czasu wynalezienia prochu strzelniczego. Wraz z przeniesieniem stolicy do Palermo straciła na znaczeniu i utworzono w niej kwaterę wojskową i więzienie. W kolejnych wiekach niszczała. Od 1934 roku stworzono tu muzeum miejskie, w którym możemy podziwiać archeologiczne znaleziska greckie i rzymskie, renesansowe i barokowe malarstwo oraz rzeźbę. Zgromadzono tu także kolekcje porcelany i sztuki złotniczej, a także zbiór broni. Budowa zamku Ursino trwała 11 lat. Solidna bryła przetrwała liczne kataklizmy. Jako jeden z niewielu budynków zamek wciąż stał po potężnym trzęsieniu ziemi w 1693 roku. No ale gdzie to morze? Zamek Ursino został przecież zbudowany na morskim klifie. Wyjdźmy znów na zewnątrz. Wybuch Etny w 1669 roku zalał całe miasto lawą. Ta jednak otuliła zamek i popłynęła dalej, tworząc tym samym kolejne kilometry wybrzeża. Poziom gruntu podniósł się o 9 metrów. Drugie piętro fortecy stało się parterem. Od tej strony warowni można odnaleźć ślady tamtych wydarzeń. Zastygłe jęzory lawy, którym oparł się zamek Ursino. Kiedy słońce chowa się za horyzontem, a ciepłe światło latarni zalewa uliczki Katanii, miasto odkrywa swoje romantyczne oblicze. Nie znaczy to jednak, że puls Katanii zwalnia, wręcz przeciwnie. Na Via Etna, wydaje się biegnącą aż pod samą Etnę, wylewa się lawa uczestników nocnego życia. Poranny gwar targowisk zamieniany jest na zgiełk spragnionych wieczornych uciech. Główna arteria miasta albo doprowadza do centralnego placu w Katanii, albo rozprowadza tłumy po mniejszych uliczkach. Docieramy do Piazza Duomo, który często bywa celem tych nocnych spacerów. Nad placem dumnie wznosi się katedra świętej Agaty. Jej kopuła wygląda niczym latarnia w nocnym mroku. Nad placem katedralnym słoń z lawy niczym amulet ma przynieść szczęście tłumowi odwiedzających. Czy coś jest w stanie zdominować ten gwar? Tak, koncerty ulicznych grajków sprawiają, że zawsze towarzyszy tu jakaś muzyka. Talent niektórych nie pozwala przejść obojętnie i działa wręcz hipnotycznie. Ale przecież podczas nocnego spaceru jest jeszcze tyle miejsc do odwiedzenia. Niektórzy wybierają tak tłumne miejsca jak Via Garibaldi. Inni lubią zapuścić się w małe, urokliwe uliczki, których w Katanii nie brakuje. Wielu odwiedzających może w nocy zawitać do katańskich kiosków oferujących wieczorem i nocą drinki i alkohole. Inni wybiorą włoskie lody, a do najlepszych lodziarni potrafią stać długo w kolejce. Na to wszystko spogląda Vincenzo Bellini, jeszcze bardziej dostojny niż za dnia. Na placu Vincenzo Belliniego dziś bardzo spokojnie. Chyba w operze Teatro Massimo Bellini nic nie jest dziś wystawiane. Po wieczorny relaks i muzykę można udać się do parku Villa Bellini. Oaza zieleni w centrum miasta wydaje się wręcz magiczna nocą. Czy jeszcze można tu coś dodać do romantyzmu? Muzyka włoskich mistrzów, rozbrzmiewająca często w ogrodach Bellini, jest idealnym dodatkiem do tej scenerii. Wsłuchujemy się w te arie, które pozwalają w wyjątkowy sposób celebrować te piękne chwile.
To nasz ostatni wieczór w Katanii. Od tego miasta rozpoczęliśmy zwiedzanie Sycylii. Trzeba przyzwyczaić się tu do tego pędu życia. Trzeba nadążyć za Katanią. Wiele osób uważa, że jest zbyt hałaśliwa, chaotyczna, nie do końca uporządkowana. Ale może właśnie tak objawia się sycylijskość w Katanii. Nawet kiedy Etna śpi, Katania nieustannie jest gorąca i niespokojna. Pora wyruszyć do kolejnych wyjątkowych miejsc na Sycylii. Taormina. Przed nami wizyta w kolejnym, niezwykłym miejscu na Sycylii. Czas odkryć perłę tej wyspy. To słynna Taormina. Miasteczko położone jest na zboczu wzgórza Monte Tauro, nad Morzem Jońskim. Oferuje zarówno górskie widoki, jak i piękną linię brzegową położoną u ich podnóża. Współcześnie rozkwit Taorminy nastąpił w XVIII wieku dzięki bogatym gościom. Miejscowość stała się ulubionym miejscem arystokratów, magnatów i artystów z całej Europy. Taormina została założona już w IV wieku przed naszą erą. Na przestrzeni wieków była pod panowaniem wielu władców i krajów. Największy wpływ jednak na miasto wywarli Grecy, Rzymianie, Arabowie i Normanowie. Ostatecznie w XIX wieku Taormina stała się częścią Królestwa Włoch. Dziś, będąc częścią Republiki Włoskiej, zachowuje jednak wyraźne ślady swojej różnorodnej i bogatej historii. Niezmiennie cieszy się wielkim zainteresowaniem turystów z całego świata. Taormina w swoim uroku jest idealnym miejscem, gdzie można oddać się dolce far niente, czyli słodkiemu lenistwu. O ile oczywiście tysiące odwiedzających pozwolą Wam na ten spokój. Usytuowanie Taorminy pozwala wyodrębnić jej dwie główne części. Tę dolną, położoną w pasie nadmorskim, oferującą wypoczynek na plażach, oraz część górną, rozciągającą się na wzgórzu z największymi zabytkami. Pomiędzy nimi można przejść pieszo, choć spacer, zwłaszcza latem, może być dość męczący z powodu upału. Można przejechać samochodem, wybrać transport autobusowy lub też wybrać opcję według nas najbardziej atrakcyjną, czyli kolejka linowa. Pozostawiamy więc auto na dole i tu polecamy parking podziemny. Udajemy się w kilkuminutową podróż wagonikiem, która dostarcza niezapomnianych wrażeń. Jest powitaniem z pięknymi widokami, które raczą nas w Taorminie. Wędrówkę Starym Miastem w Taorminie rozpocząć należy od jednej z dwóch głównych bram. Od północy to brama Messyńska, a od południa brama Katańska, do której dotrzemy, przebrnąwszy przez Stare Miasto. Po przejściu przez XVI-wieczną Porta Messina wkraczamy na ulicę Corso Umberto. To oś taormińskiego Starego Miasta. Na wąskiej uliczce tłoczą się w sezonie tysiące turystów, którzy też w pewnym sensie dodają uroku temu miejscu. Korzystać mogą z niezliczonej ilości kawiarni, lodziarni, barów, sklepów z pamiątkami i butików z odzieżą. Na początku naszej wędrówki mijamy Pałac Corvaja, uważany za jedną z najwytworniejszych rezydencji arystokratycznych na Sycylii. Najstarszą część stanowi wieża wybudowana przez Arabów około X-XII wieku, wokół której powstały kolejne części. W XV wieku obradował tu parlament sycylijski. Teraz to miejsce informacji turystycznej i organizowania wystaw. Za Pałacem Corvaja, nieco w ukryciu, znajduje się Odeon. Mały rzymski teatr. Jest tak wciśnięty w zabudowę, że niektórym ciężko go odnaleźć. Niegdyś służył jako miejsce kameralnych przedstawień muzycznych i literackich dla 200 gości.
Jego powstanie sięga XXI roku przed naszą erą, gdy Taormina stała się kolonią wojskową pod rządami Cezara Augusta Oktawiana. Został odkryty w XIX wieku. Wychodzimy za Odeon i tuż za rogiem podziwiamy już kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Jego prostota na zewnątrz kontrastuje z bogatym wnętrzem. Wybudowany w XVII wieku kościół został wzniesiony na ruinach teatru Odeon, który oglądaliśmy przed chwilą. A jeszcze wcześniej na ruinach świątyni poświęconej Afrodycie. Wewnątrz kościoła widać odkryte pozostałości fundamentów. Wnętrze świątyni jest kameralne, ale pełne uroku. Centralne miejsce ołtarza stanowi obraz przedstawiający świętą Katarzynę Aleksandryjską. Podążamy dalej, ulicą Corso Umberto. Jakby w połowie traktu Starego Miasta w Taorminie pojawiamy się na największym i najokazalszym placu w tym mieście. To plac 9 kwietnia. Miejsce oddziela grecko-rzymską część miasteczka od średniowiecznej. Atrakcji tu tyle, że trudno powiedzieć, na czym należy się skupić. Przede wszystkim jest tu jeden z najpiękniejszych widoków na Morze Jońskie. Tak naprawdę plac 9 kwietnia to jeden wielki taras widokowy. Spoglądając w stronę zabudowań, wzrok od razu przyciąga średniowieczna wieża zegarowa z XII wieku, stanowiąca też bramę środkową Starego Miasta. Zanim jednak udamy się tą bramą w dalszą wędrówkę, kierujemy się teraz na okazałe schody. Te wprowadzają nas do kościoła świętego Józefa. Świątynia pochodzi z XVII wieku. Wnętrze kościoła jest stosunkowo niewielkie, ale bogato zdobione, co podkreśla barokowy charakter budowli. Całość otoczona jest rzeźbionymi ornamentami oraz detalami w złoceniach. W sezonie jest tu naprawdę tłoczno. Na placu 9 kwietnia stoi też dawny kościół świętego Augustyna, dziś siedziba Biblioteki Miejskiej. Ponownie ruszamy w wędrówkę ulicą Corso Umberto. Ta doprowadza nas do kolejnego placu w Taorminie. To Piazza Duomo, czyli plac katedralny. Jest skromniejszy niż plac 9 kwietnia, ale nie pozbawiony zabytków. Po środku placu znajduje się fontanna di Piazza Duomo, wybudowana w 1635 roku. Wody jak na fontannę tu niewiele, za to sporo kamienia. A na szczycie marmurowej rzeźby znajduje się posąg Centaura, który w tej wersji jest wyjątkowy, ponieważ przedstawia postać kobiecą. To antyczny symbol Taorminy. Pół kobieta, pół byk z koroną na głowie trzyma kulę ziemską w jednej ręce, a strzałę w drugiej, co ma symbolizować władzę i ochronę miasta. Stojąca po drugiej stronie placu Piazza Duomo, XIII-wieczna katedra świętego Mikołaja z Bari przypomina bardziej średniowieczny zamek niż kościół. Katedra była wielokrotnie przebudowywana w XV, XVI czy XVIII wieku. Powstała na ruinach małego średniowiecznego kościoła. Do budowy kolumn katedry użyto różowego marmuru z Taorminy. Wnętrze jest raczej proste, wręcz surowe. Uwagę zwraca zwieńczenie świątyni. Nie ma tu sklepień czy kopuł, za to okazały drewniany strop z belkami. Spacer ulicą Corso Umberto w Taorminie kończymy w bramie katańskiej, zamykającej Stare Miasto od strony południowej. Tuż obok zaglądamy do XIV-wiecznego małego kościółka świętego Antoniego. A w środku, i tu zdziwienie, zamiast tradycyjnego wystroju obejrzeć można ogromną szopkę bożonarodzeniową, wpisaną w widoki Taorminy.
Trochę to dziwne, zwłaszcza w upalny letni dzień. Upał doskwiera wszystkim zwiedzającym Stare Miasto w Taorminie. Gdzie można szukać chłodu? Przyjemny cień w otoczeniu roślin znajdziecie w ogrodzie publicznym, zwanym też parkiem miejskim lub też ogrodem Florence Trevelyan. Angielska arystokratka mieszkała tu na przełomie XIX i XX wieku i założyła ten bogaty w różne okazy roślinny ogród. Znajdują się tu też budynki w stylu wiktoriańskim, ale przede wszystkim znajdziecie tu kojący w tym dość gwarnym miasteczku spokój. Do tego także widoki. Czy to na Etnę, czy na wybrzeże, ale też widok na dworzec kolejowy w Taorminie. Wysiadający tu z pociągów pasażerowie od razu witani są przez morski brzeg. Przechadzając się uliczkami Taorminy napotkacie często na słynne sycylijskie symbole, z których tworzone są ozdoby czy pamiątki. To Trinacria, meduza o głowie kobiety, której 3 odnóża oznaczają najbardziej wysunięte przylądki Sycylii. Ma przynosić szczęście i odpędzać złe duchy. Sycylijskie ceramiczne szyszki sosnowe przedstawiają symbol płodności i pragnienie dużej rodziny. To już tak zwane teste di Moro, czyli głowy Maurów. Legenda mówi o młodej dziewczynie z Palermo, która zakochała się w Maurze, jak nazywano mauretańskich marynarzy. Gdy odkryła, że ma on żonę i dzieci, w rozpaczy obcięła mu głowę i użyła jej jako donicy na bazylię. Roślina rosła bujnie, bo podlewała ją swoimi łzami, a historia zainspirowała rzemieślników do tworzenia ceramicznych donic w kształcie głów, które stały się symbolem Sycylii. Wersja mniej romantyczna brzmiała, że dziewczyna pochodziła z arystokratycznego rodu i gdy w końcu przyłapano ją na romansie, to oboje zostali ścięci, a ich głowy wystawiono obok siebie na balkonie jako przestrogę. Jedno jest pewne, 2 głowy i bujne rośliny. Czas pojawić się w najsłynniejszym symbolu Taorminy. No, nie tak od razu, trzeba odstać swoje. Doradzamy więc kupcie bilety online i będziecie mogli ominąć tę najdłuższą kolejkę. Pojawiamy się w pochodzącym z III wieku przed naszą erą Teatrze Greckim w Taorminie. Teatr antyczny w Taorminie to drugi co do wielkości starożytny teatr na Sycylii po Syrakuzach. Zbudowany przez Greków i później przebudowany przez Rzymian. Pierwotnie teatr służył do wystawiania greckich sztuk, a w czasach rzymskich adaptowano go na arenę do walk gladiatorów i polowań na dzikie zwierzęta. Półkolista widownia o średnicy około 109 metrów mogła wypełnić się nawet 10 000 widzów. Do dziś zachwyca precyzją konstrukcji i doskonałą akustyką, dzięki której każdy dźwięk był słyszany nawet w najwyższych rzędach. A właśnie z tych najwyższych rzędów są najlepsze widoki. Wprawdzie jest się najdalej od sceny, ale podziwia się cały amfiteatr i to, co za nim. Grecy pomyśleli, że doskonałym tłem sztuk będzie widok na Etnę i Morze Jońskie. Także i współcześnie teatr jest miejscem licznych wydarzeń kulturalnych, koncertów, spektakli czy festiwali. Łukasz już czeka na tarasie restauracji przy koronie amfiteatru. Polecamy skorzystanie, bo tam widoki są najlepsze. Antyczny teatr grecki w Taorminie jest jednym z najbardziej malowniczych w całych Włoszech. Jeśli starczy Wam siły i czasu, możecie wspiąć się jeszcze wyżej. Na szczycie wzgórza znajduje się Castello di Taormina,
Średniowieczna forteca, która przypomina o strategicznym znaczeniu miasta w przeszłości. Komu jeszcze mało podróży w górę, to na sąsiednim wzgórzu nad Taorminą wznosi się Castel Mola. Malutkie miasteczko, wręcz nierealnie zawieszone na wysokiej skale. Oczywiście nie musicie tam się wspinać pieszo, choć można, bo jest specjalny szlak, ale można też dojechać autem, a potem czeka Was krótki spacer ostro w górę. Wprawdzie na zboczu góry stworzono windę, ale podczas naszej wizyty była nieczynna. Mieszkańcy nie mają tu łatwego życia przemieszczając się, ale widoki jak nigdzie indziej. Przenieśmy się teraz w dół, do podnóża wszystkich tutejszych wzniesień. Tak jak mówiliśmy, Taormina oferuje także korzystanie z uroków wybrzeża, plaż, zatoczek. Ale jest tu też urokliwa wysepka. To Isola Bella, czyli po prostu piękna wyspa. Czasem jest całkowicie wyspą, czasem jednak połączona jest z lądem wąskim przesmykiem. To zależy od poziomu wody. Zazwyczaj można do niej dotrzeć brodząc po kolana w morskiej wodzie. Polecamy przy tej okazji obuwie do wody, bo jeśli zapomnicie tak jak my, to może to wyglądać niezdarnie. Dno jest kamieniste. Isola Bella to jedna z wizytówek Taorminy. Nie zawsze była miejska. Bywała też własnością prywatną. Na przykład brytyjskiej arystokratki Florence Trevelyan, która, przypomnijmy, założyła tu ogród miejski, który oglądaliśmy. Isola Bella w końcu została wystawiona na sprzedaż w 1990 roku i kupił ją region Sycylii. Utworzono tu chroniony obszar przyrodniczy. Żyje tu kilka gatunków ptaków i rodzajów jaszczurek. Wstęp dla ludzi jest płatny. Pobyt na plaży przy pięknej wyspie jest bezpłatny, a widoki na nią bezcenne. Oglądanie tutaj przedstawień z jednoczesnym widokiem na morze i Etnę jest niesamowite. To prawda. Jest przepięknie. Kończymy tutaj nasz pobyt w kolejnym sycylijskim mieście. Taormina to miasto, które zachwyca na każdym kroku. Od majestatycznych widoków, przez starożytne zabytki, po romantyczne zakątki. Spacerując jej ulicami, można poczuć ducha przeszłości i urok Sycylii w najlepszym wydaniu. Można tu wybrać się na jednodniową wycieczkę, ale najlepiej spędzić tu 2-3 dni. To prawda, że w sezonie jest zalana turystami, dla wielu też droga, ale wydaje się obowiązkowym punktem do odwiedzenia na mapie Sycylii. Taormina to miasto, które łączy w sobie piękno natury, bogactwo kultury i niepowtarzalny włoski klimat. To już pora, by odwiedzić kolejne wyjątkowe miejsca na Sycylii. Syrakuzy i Modica. Przed nami wizyta w 2 niezwykłych miejscach na Sycylii, na południowym wschodzie. Pierwsze z miast to Syrakuzy. Założone przez Greków w 734 roku przed naszą erą, przez wieki odgrywały kluczową rolę w basenie Morza Śródziemnego. Po upadku greckiego miasta Syrakuzy stały się częścią Imperium Rzymskiego. Później były rządzone m.in. przez Arabów i Normanów. Syrakuzy zniszczone przez trzęsienie ziemi w 1693 roku zostały odbudowane w stylu baroku sycylijskiego. Współczesne Syrakuzy w sposób naturalny dzielą się na 2 części. Na stałym lądzie znajdują się antyczne ruiny i nowsza część miasta. Druga część znajduje się na wyspie Ortygia. Tu rozciąga się kolebka Syrakus. Wyspa Przepiórek, bo tak należy tłumaczyć nazwę Isola di Ortigia, zajmuje mniej niż kilometr kwadratowy. Na niewielkiej przestrzeni skupiona jest ogromna ilość zabytków. Po przepiórkach na Ortygii nie ma dziś śladu, ale nawet gdyby były, to wystraszyłby je dziś tłum turystów. Wśród wąskich uliczek wyszukujemy nasz apartament. Niewielkie kamieniczki są tu mocno ścieśnione.
pojawiamy się w obiekcie Fronte Mare Apartments. Jest tuż przy brzegu i oferuje piękne widoki na Morze Jońskie. Nasz apartament ma sypialnię na antresoli, ma też jacuzzi w salonie. Tego jeszcze nie było. Położenie jest doskonałą bazą wypadową na zwiedzanie Ortygi. Zwiedzanie zabytkowej części Syrakus, wyspy Ortigi, rozpoczynamy od centralnego miejsca. To Piazza Duomo, czyli Plac Katedralny. Znajduje się w miejscu dawnej greckiej agory, która była centrum politycznym i religijnym. Obecny wygląd Piazza Duomo jest efektem przebudowy po trzęsieniu ziemi w 1693 roku. Wyróżnia się tu ratusz, który mieści się w imponującym pałacu Vermexio. Przy placu położony jest także pałac arcybiskupów i kościół świętej Łucji. Zacznijmy od największej świątyni. To katedra w Syrakuzach. Powstała na fundamentach antycznej świątyni Ateny, zbudowanej w VI wieku przed naszą erą przez Greków. W czasach rzymskich świątynia Ateny pełniła funkcję centrum religijnego, a następnie wraz z przyjęciem chrześcijaństwa została przekształcona w kościół. Był tu też i meczet. We wnętrzu katedry zachowano surowość starożytnych fragmentów, które kontrastują z bogactwem barokowych dekoracji. Całość wieńczy ołtarz główny z marmuru i licznych złoceń, którego centralną część stanowi obraz Narodzenie Najświętszej Marii Panny z XVII wieku. Nawę główną przykrywa XVI-wieczny strop drewniany. Jedną z kaplic poświęcono patronce miasta świętej Łucji. W katedrze przechowywane są jej relikwie – żebro i lewe ramię. Symbolem męczeństwa świętej Łucji są jednak oczy. Według legendy oczy świętej Łucji zostały wyłupione podczas tortur, ponieważ były symbolem jej piękna i duchowego światła. Niektóre przekazy mówią, że to sama Łucja usunęła oczy, aby zniechęcić adoratorów, gdyż chciała się poświęcić Bogu. Jest patronką niewidomych i osób mających problemy ze wzrokiem. Katedra w Syrakuzach to nie tylko miejsce kultu religijnego, ale także żywe muzeum, które opowiada historię miasta i jego mieszkańców. Kolejnym zabytkiem placu katedralnego w Syrakuzach jest opactwo świętej Łucji. Fasada świątyni jest nieco skromniejsza, wnętrze także o wiele spokojniejsze. Zobaczymy tu XVIII-wieczne freski. W kościele świętej Łucji warto też zwrócić uwagę na charakterystyczną mozaikę podłogową nawiązującą do stylu hiszpańskiego. Niegdyś cennym dziełem przechowywanym w kościele świętej Łucji był obraz Caravaggia Pogrzeb świętej Łucji. Obraz przeniesiono do Bazyliki świętej Łucji, a tu pokazywana jest jedynie reprodukcja. Powróćmy jeszcze na plac Piazza Duomo. Zwykle w sezonie są tu tłumy odwiedzających. Nam trafiło się jeszcze więcej. W dniach, w których odwiedzaliśmy Syrakuzy, zorganizowano tu szczyt grupy G7 do spraw rolnictwa. Wprawdzie mogliśmy podziwiać wystawy, ale powodowało to spore problemy w komunikacji i przeszkadzało w podziwianiu zabytków. Przenieśmy się teraz do kolejnego miejsca, które cieszy się olbrzymim zainteresowaniem odwiedzających. To źródło Aretuzy. Geologicznie to naturalne źródło, z którego woda przedostaje się przez skały, by z niewielkiego stawu wpłynąć do morza. Według mitologii nimfa Aretuza, uciekając przed bogiem rzeki Alfejosem, schroniła się w Syrakuzach, gdzie bogini Artemida lub rzymska wersja Diana przemieniła ją w źródło wody. Alfejos nie zaprzestał jednak pościgu i w końcu połączył swoje wody z wodami Aretuzy. Miejsce należy do nielicznych w Europie, gdzie dziko rośnie papirus. Jeśli chcecie sobie wyobrazić, jak mogła wyglądać przemiana Aretuzy w źródło, oczywiście możecie użyć wyobraźni, ale można też udać się na plac Archimedesa. Jedno z popularnych miejsc w Syrakuzach otoczone jest eleganckimi pałacami, a w centralnym miejscu stoi okazała fontanna Diany. Diana, usytuowana po środku jako bogini łowów, ma łuk i psa.
była opiekunką Ortygi w czasach greckich. U jej stóp znajduje się właśnie Aretuza, która jest przemieniana w źródło. Wokół znajdują się postacie 4 trytonów, czyli bóstw morskich. Nazwa placu Archimedesa nawiązuje do słynnego uczonego, który mieszkał w Syrakuzach za czasów greckich. To właśnie gdzieś tu, na tych uliczkach, Archimedes wybiegł z wanny, krzycząc Eureka, co znaczy znalazłem. A miał sprawdzić, czy królewska korona została wykonana w całości ze złota. I właśnie siedzący w wannie miał zrozumieć, że objętość wypartej wody jest równa objętości zanurzonego ciała. Donosimy, że współcześnie nikt nie biega nago po ulicach Syrakus. Na końcu nadmorskiej promenady, na południowym, samym krańcu Ortygi, stoi zamek Maniacze, wzniesiony przez Fryderyka II w XIII wieku. Swoją nazwę otrzymał od bizantyjskiego generała. Zamek zaprojektował architekt odpowiedzialny także za budowę zamku Ursino, który zwiedzaliśmy w Katanii. Każdy z boków zamku ma 51 metrów i 4 okrągłe wieże na rogach. W historii obradował tu parlament sycylijski, budowla była więzieniem, teraz jest placówką muzealną. Z samego krańca wyspy Ortygia przenosimy się na północ, na część lądową, Syrakus. Ta modernistyczna budowla jest widoczna z daleka. To sanktuarium Matki Boskiej Płaczącej z Syrakus. Nowoczesny budynek ma łączną wysokość ponad 100 metrów. Sanktuarium zostało wzniesione na pamiątkę cudownego wydarzenia z 1953 roku. A dotyczyło płaskorzeźby Matki Boskiej, z której popłynęły łzy. Centralną część wnętrza kościoła stanowi ołtarz z relikwiarzem, według kościoła zawierającym łzy Maryi. W nawach bocznych usytuowano 8 kaplic. Sanktuarium mieści także muzeum, które dotyczy tutejszego cudu. Od progu świątyni czujemy od razu ogromną przestrzeń i niezwykłą wysokość. Smukłe podpory wznoszą się niemal dotykając nieba. Ta wysokość nadaje miejscu wrażenie nieskończoności. Na szczycie stożkowatej konstrukcji znajduje się posąg Matki Boskiej Płaczącej. Nietypowy wygląd całej budowli ma kształtem przypominać łzę. Zainteresowanych o wiele starszymi zabytkami zupełnie nieopodal zaprasza Muzeum Archeologiczne w Syrakuzach. To prawdziwa skarbnica starożytności i jedna z najważniejszych placówek poświęconych czasom antycznym. Poszczególne sekcje tematyczne i piętra przedstawiają prehistorię i epokę brązu, okres grecki, epokę rzymską i późnoantyczną i kolekcję historycznych monet. Znajdziemy tu cenne wazy greckie, liczne rzeźby, a jednym z najcenniejszych zbiorów jest sarkofag Adelfi, bogato zdobiony grobowiec z wczesnochrześcijańskiego cmentarza w Syrakuzach. Wizyta w muzeum to podróż przez tysiące lat historii. A jeśli będziecie chcieli przyjrzeć się dokładnie wielu eksponatom, może Wam zająć nawet kilka godzin. Ale dzięki temu można zrozumieć, jak różne cywilizacje wpłynęły na rozwój tego niezwykłego regionu. Pozostajemy w części lądowej miasta i pojawiamy się w jednym z ośrodków starożytnych Syrakus – Neapolis.
Park archeologiczny Neapolis położony jest malowniczo u stóp i częściowo na wzgórzu Temenite. Nasze zwiedzanie tego muzeum pod gołym niebem rozpoczynamy od rzymskiego amfiteatru, który powstał w I wieku przed naszą erą. Jest największym na Sycylii i jednym z największych rzymskich amfiteatrów we Włoszech. Wykorzystuje naturalny układ terenu, osadzony jest na zboczu, a dolna część jest wyrzeźbiona w skale. Organizowano tu występy gladiatorów, polowania na zwierzęta i przedstawienia wodne. W centrum areny znajduje się czworokątna sala, były tu maszyny używane do pokazów. Nie sposób nie dostrzec ogromnych rzeźb. To dzieła Igora Mitoraja. W czasie naszego pobytu w Syrakusach trwała wystawa artysty. Większość rzeźb prezentowano właśnie w Parku Archeologicznym Neapolis, ale także w wielu miejscach na terenie całego miasta. Nasze kroki kierujemy teraz do Teatru Greckiego. Monumentalna budowla powstała między V a III wiekiem przed naszą erą. Służył jako miejsce występów, kultu, wielkich zgromadzeń ludowych, był siedzibą publicznych procesów, a w czasach, kiedy po Grekach przyjęli go Rzymianie, został przystosowany do rozrywki. Widownia teatru ma 67 rzędów, całkowicie wykutych w skale. Jak zawsze w tego typu greckich założeniach liczyło się nie tylko to, co na scenie, ale cały panoramiczny widok dla widzów. Podziwiano nie tylko występy, ale część miasta i Morze Jońskie. Współcześnie amfiteatr został przystosowany do obecnych wymogów widowisk. To z pewnością wielka atrakcja dla widzów, ale zaburza widok starożytnego amfiteatru. Nad teatrem znajduje się wykuty w skale taras z niszami. W centrum muru znajduje się Grotta de Ninfeo, czyli jaskinia nimfy. Doprowadzana tu woda płynie z wciąż funkcjonującego greckiego akweduktu. Stąd woda płynęła do systemu hydraulicznego teatru. Przenieśmy się w kolejne miejsca Parku Archeologicznego Neapolis. Znajdują się tu także starożytne kamieniołomy. Służyły też później jako więzienia czy nekropolie. Jedna z jaskiń jest najsłynniejsza. Wchodzimy z wielkim zaciekawieniem między potężne skały. Miejsce zostało nazwane uchem Dionizjusza. To za sprawą niesamowitej akustyki. Ówczesny władca Syrakus Dionizjusz miał tu przetrzymywać więźniów, a dzięki doskonałej akustyce mógł ich też podsłuchiwać. Park zachwyca nie tylko swoją historią, ale i niepowtarzalnym klimatem. Połączenie antycznych ruin z bujną śródziemnomorską przyrodą sprawia, że to miejsce jednocześnie tętni życiem, ale i napawa spokojem. Widok na otaczające wzgórza, a z drugiej strony błękitne morze dopełniają tego niezwykłego doświadczenia. Labirynty jaskiń pozwalają wręcz wyczuć szepty dawnych wieków. Gdy nadchodzi wieczór, powracamy do zwiedzania wyspy Ortygi, tym razem w nocnym wydaniu. Ilość turystów wydaje się jeszcze większa niż za dnia. Ale wyjątkowe budynki są ponad tą przyziemnością. Stoją w bezruchu, ale wydają się grać w tym teatrze światła i cienia. Rozpoczynamy od samego krańca wyspy i zamku Castello Maniace. Nocą zamek wydaje się wynurzać z morza. Piazza Duomo jeszcze piękniej pokazuje swą barokową duszę. Poszczególne budynki zdają się lśnić niczym marmurowe klejnoty. Niezmiennie nad placem panuje katedra. Dostojnie i elegancko prezentuje się ratusz. Z pewnością każdy wzrok skieruje także w stronę Pałacu Arcybiskupów, by ostatecznie zamknąć tę przestrzeń widokiem kościoła Świętej Łucji. Nie sposób nie dostrzec także i współczesnego aspektu i tego, co trafiło nam się w czasie pobytu, czyli szczytu G7.
Można powiedzieć, że Syrakuzy stały się miejscem, gdzie sztuka współgrała z nauką. Ale czyż nie było tak od wieków? Pojawiamy się na placu Archimedesa, który o nauce w Syrakuzach przypomina nam najbardziej. Ale na bok szkiełko i oko, bo stojąca w centrum fontanna Diany przenosi nas w centrum wydarzeń mitologicznych. Zamieniona w źródło Aretuza wciąż wypływa u brzegu morza, by szybko skończyć swój bieg w morskich falach. Zanim to jednak zrobi, prezentuje się pięknie w nocnym otoczeniu ku rozkoszy tłumów. Nieopodal źródła Aretuzy trafiamy na koncert operowy. Każdy dźwięk, każda aria wypełnia noc emocjami i podniosłością. Syrakuzy to miasto, które czy nocą, czy za dnia, co krok odkrywa swoje sekrety. To podróż przez światło i cień, historię i sztukę, przez dźwięki i ciszę. W wyjątkowy sposób kończy się nasz pobyt w Syrakuzach. Czas odkryć kolejne niezwykłe miejsca na Sycylii. Pozostając na południowo-wschodnim krańcu Sycylii, nie możemy sobie odmówić wizyty i w tym mieście. To Modica. Kiedy pojawiamy się na wzgórzu nad miastem, ten wyjątkowy widok całkowicie tłumaczy potrzebę odwiedzenia tego miejsca. Widok na Modikę to spektakl, który przypomina malarskie arcydzieło, gdzie światło, cień i harmonia architektury splatają się w zachwycającą kompozycję. Modica, tak jak i inne sycylijskie miasta, była na przestrzeni lat grecka, rzymska, arabska czy normańska. Po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w 1693 roku trzeba było ją prawie całkowicie odbudować. Renowacja w stylu sycylijskiego baroku nadała miastu obecny kształt. To malowniczo położone jest na dwóch przeciwległych wzgórzach i dolinie pomiędzy nimi. Stare miasto składa się z dwóch dzielnic: Modica Alta, czyli wysoka, i Modica Bassa, czyli niska. W Modice warto zwrócić uwagę na katedrę świętego Piotra, zbudowaną w XIV wieku i przebudowaną w wieku XVII. W mieście także możecie odwiedzić zamek hrabiów lub książąt Modiki z XIV wieku. Osadzona na skale wieża zegarowa jest charakterystycznym punktem tego miejsca. W widoku na Modikę wyróżnia się majestatyczna katedra świętego Jerzego. Góruje nad miastem jak klejnot osadzony w koronie wzgórza. Odwiedzając katedrę świętego Jerzego trafiamy akurat na sycylijski ślub. Do katedry prowadzi 300 okazałych, szerokich schodów. XVI-wieczna świątynia była wielokrotnie przebudowywana. Oczywiście głównie za sprawą słynnego trzęsienia ziemi, ale potem także i w kolejnych wiekach, co ostatecznie pozwoliło jej dopiero w pierwszej połowie XIX wieku osiągnąć ostateczny wygląd. Piękne, przestrzenne, jasne wnętrze zachwyca bogatym barokiem. Sycylijskie słońce podkreśla tu wszystkie zdobienia. Pobyt w Modice jest nie tylko wysmakowany wizualnie, ale może być też, wprost mówiąc, smaczny. W końcu w Modice decydujemy się na spróbowanie słynnego sycylijskiego przysmaku. To będzie coś słodkiego i nietypowego.
Wybieramy odpowiednią lodziarnię i zamawiamy. Mówiąc wprost, lody w bułce. Tylko nie pytajcie, dlaczego pakować lody w pieczywo. Bułka to tak naprawdę brioszka, czyli taka chałka o charakterystycznym kształcie. Przechowywana jest przez cały czas oddzielnie, przed przygotowaniem deseru jest przekrajana w pół jak na kanapkę, tylko zamiast szynki czy sera dostajecie lody. Wybór smaków lodów na Sycylii jest olbrzymi. Przecież to Włochy. Lody wkłada się do środka i składa lodowego hamburgera. I zajada. A jakie są odczucia testujących? To wygląda jak hamburgery z lodami. Jak smakuje? Mi smakuje jak nasza chałka. Nie wiem, jak się na niej zabrać. Nie? Trzeba zjeść najpierw trochę lodów, Mhm. wyjeść. Nutellą bym ją przesmarował. Szkoda tych lodów. Brioszka ma taki cycuszek. Jest trochę sucha. Powiem wam. Taka atrakcja z tą bułką. Bułka dobra. Nie. Byłaby na śniadanie z masełkiem. No, jeżeli możecie wziąć do domu, żeby potem posmarować sobie nutellą na przykład, to okej. Ale taka zabawa. Spróbowaliśmy za was. To już nie musicie. Kupcie normalne lody. Chyba jednak pozostaniemy przy klasycznej wersji spożywania lodów. Ale Modica jest słynna na całym świecie nie z powodu lodów w bułce, bo te podawane są na całej Sycylii, ale z powodu czekolady. I dosłownie i w przenośni czekoladowy zapach unosi się nad miastem. Można powiedzieć, że Modica barokiem i czekoladą stoi. To jednak nie jest czekolada, do której przywykliśmy. Czekoladę przywieźli tu już Hiszpanie, którzy specjalną starożytną recepturę najprawdopodobniej przejęli od Azteków. Pojawiamy się w najstarszym zakładzie wytwarzającym czekoladę Modica, istniejącym już od 1880 roku. To Antica Dolceria Bonaiuto. Miejsce przyciąga wielu spragnionych czekoladowej rozkoszy. Czekolada Modica jest wytwarzana inaczej niż zwykłe czekolady. Zamiast kąszowania wykorzystuje się tu ręczne mielenie, co nadaje czekoladzie szczególną, ziarnistą konsystencję i aromatyczny smak. Czekolada wytwarzana jest na zimno, w temperaturze do 45 stopni. Do masy dodaje się cukier, ewentualnie cynamon, wanilię, imbir czy chili lub startą skórkę cytrynową, ale nie dodaje się masła kakaowego. Gotową masę wlewa się do foremek w postaci grubych batoników. W zakładzie Antica Dolceria Bonaiuto każdy smakosz będzie podjęty jak wyjątkowy gość i poczęstowany wieloma smakołykami, których wspólnym mianownikiem jest czekolada Modica. Ostatecznie decydujemy się na kilka rodzajów czekoladowych przysmaków, a na miejscu próbujemy czekoladę pitną. Tu może być zaskoczenie, bo jest ona zimna. Taką właśnie tu podaje się latem. Wyjątkowy smak tego cuda na długo ma się w ustach, a w pamięci zapada na zawsze. Tak jak i wizyta w tym niezwykłym mieście.
żegnamy się z tym pięknym widokiem. Modica jawi się jako mozaika piaskowych odcieni, gdzie ciepły kolor wapienia dominuje nad krajobrazem, kontrastując z zielenią wzgórz i błękitem sycylijskiego nieba. Nie omijajcie Modiki na planie waszej podróży po Sycylii, bo stracicie naprawdę wiele. Jestem w niebie. To czas, by poznać kolejne wyjątkowe miejsca na Sycylii. Palermo. W naszej sycylijskiej podróży przenosimy się teraz na północ wyspy. Będziemy tu poznawać najciekawsze miejsca północno-wschodniego krańca Sycylii. Na noclegi i bazę wypadową obieramy znajdującą się między głównymi atrakcjami turystycznymi niewielką miejscowość o nazwie Alta Villa Milicia i położony tu hotel Sporting Club. Miejsce stworzono na zboczu opadającym w stronę morskiego brzegu. Hotel Sporting Club, choć średniej wielkości, to jednak rozlegle położony. Ma klimat nadmorskiego kurortu. Wnętrza pokoi urządzono z fantazją. Można z nich podziwiać widok na morze. Hotel położony jest przy samej plaży. Tu budzicie się i zasypiacie z szumem morskich fal. Poznawanie północy Sycylii zaczynamy od stolicy wyspy. Miasto Palermo zostało założone przez Fenicjan w VIII wieku przed naszą erą. Przez wieki przechodziło pod różne władze: Kartagińczyków, Rzymian, Wandalów, Bizantyjczyków i Arabów, którzy uczynili je ważnym centrum handlowym i kulturalnym. W 1072 roku miasto zdobyli Normanowie. Po ich upadku Palermo przeszło pod panowanie dynastii niemieckich, francuskich i hiszpańskich. W XIII wieku miasto było świadkiem nieszporów sycylijskich, antyfrancuskiego powstania. Palermo odżyło znów w XIX wieku, szczególnie po zjednoczeniu Włoch w 1860 roku. Dziś Palermo zamieszkuje 850 000 osób. Słynne miasto portowe, położone nad Morzem Tyrreńskim, oferuje i zabytki, i świeże owoce morza. Palermo jest symbolem bogatej historii i kultury Sycylii, od barokowego przepychu, po tętniące życiem i zatłoczone uliczki. Do Starego Miasta w Palermo symbolicznie wkraczamy przez bramę Porta Nuova. To monumentalna brama miejska zbudowana w 1460 roku, a przebudowana w 1535 na cześć zwycięstwa Karola V nad Osmanami. W 1667 roku została zniszczona przez wybuch i odbudowana w stylu barokowym. Bogato ozdobiona jest m.in. dramatycznymi figurami Maurów, symbolizujących pokonanych wrogów. Widoczny jest też herb cesarski i inskrypcje, które podkreślają zwycięstwo Karola V. Porta Nuova pełniła funkcję reprezentacyjną oraz była wejściem na główną drogę łączącą Palermo z wyspą. Dziś jest jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków, stanowiąc symboliczną bramę do historycznego centrum miasta. Wprowadza niczym łuk triumfalny. Brama otwiera widok na Via Vittorio Emanuele, główną ulicę Palermo, pełną życia, historii i architektonicznych perełek. Via Vittorio Emanuele to jedna z najstarszych i najbardziej reprezentacyjnych ulic w Palermo. Wytyczona już w czasach rzymskich jako główna arteria miasta. Łączyła strategiczne punkty handlowe i administracyjne. Teraz to wręcz szlak turystyczny. Obok Porta Nuova znajduje się Pałac Normański, prawdziwy skarb architektoniczny. Zbudowany przez Arabów w IX wieku, a później przekształcony przez Normanów z fortecy w siedzibę polityczną i administracyjną. Największy skarb stanowią tu mozaiki. Najsłynniejszym miejscem jest kaplica pałacowa, mistrzowskie połączenie różnych kultur i religii, sztuki bizantyjskiej, muzułmańskiej i rzymskiej.
Współcześnie Pałac Normański jest siedzibą Sycylijskiego Zgromadzenia Regionalnego i muzeum. Naprzeciw Pałacu Normańskiego rozciąga się park Villa Bonanno. Zielona oaza w sercu miasta. Spacerując alejkami można odpocząć od zgiełku Palermo. Często można tu spotkać lokalnych grajków. Dźwięki harfy w takim miejscu to niespodziewana, prawdziwa uczta dla ducha. Wędrując dalej traktem Via Vittorio Emanuele, docieramy do symbolu Palermo. Olbrzymią kopułę katedry w Palermo widać już z daleka. Warto przystanąć i zanim wejdzie się do wewnątrz, podziwiać okazałe otoczenie najważniejszej świątyni w stolicy Sycylii. Do katedry w Palermo wprowadza nas wejście główne ozdobione szerokim portykiem w stylu gotyku katalońskiego z XV wieku. Główna świątynia rzymskokatolickiej archidiecezji Palermo jest dedykowana w niebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Jej architektura stanowi złożoną mieszankę stylów, będących wynikiem licznych dodatków, modyfikacji i renowacji przeprowadzanych na przestrzeni wieków. Łączy elementy normandzkie, arabskie, gotyckie, renesansowe i barokowe. Katedra została założona w 1185 roku. Wnętrze ma plan krzyża łacińskiego z nawą główną i 2 nawami bocznymi podzielonymi pilastrami. Kryje liczne dzieła sztuki sakralnej oraz grobowce królewskie. Przez katedrę przebiega południk. Oznacza go wykonana w XVIII wieku linia z brązu. Specjalnie stworzony otwór w kopule promieniem słońca wyznacza wiele danych astronomicznych. Po prawej stronie w prezbiterium znajduje się kaplica świętej Rozalii, patronki Palermo, z relikwiami i srebrną urną z XVII wieku, które są przedmiotem szczególnej czci. Co roku 15 lipca rusza procesja, w której urna przemierza ulicę Palermo. Z tłumem przemieszcza się także figura świętej Rozalii. Przed katedrą możemy podziwiać tę tegoroczną. Skąd wziął się kult świętej Rozalii, dowiemy się pod koniec naszej wyprawy do Palermo, bo trzeba w tym celu udać się poza miasto. Niedaleko katedry znajduje się klasztor kapucynów. Słynny jest za sprawą niezwykłego miejsca. To katakumby, w których można oglądać ponad 8000 zmumifikowanych ciał. Katakumby powstały w XVI wieku, gdy bracia kapucyni zaczęli grzebać swoich zmarłych współbraci, a potem i osoby świeckie. Nie możemy wam tego pokazać, bo jest tam zakaz filmowania. Wędrując dalej traktem Via Vittorio Emanuele, dochodzimy do niezwykłego skrzyżowania w Palermo. Rządzi tu liczba 4. 4 narożniki ozdobione przez rzeźby przedstawiające 4 rzeki, 4 pory roku, 4 królów i 4 święta. I to miejsce jeszcze dzieli miasto na 4 dzielnice. To Quattro Canti, czyli 4 narożniki. Plac znajdujący się między 4 budynkami na skrzyżowaniu głównych ulic miasta. W przeszłości odbywały się tu zarówno święta, jak i egzekucje. Teraz już tylko święta, o egzekucjach nic nam nie wiadomo. Przy placu Quattro Canti położony jest kościół San Giuseppe dei Teatini. Został zbudowany na początku XVII wieku przez jednego z genueńskich członków zakonu Teatynów. Z zewnątrz nic nie zapowiada tego, co jest w środku. Zwiedzanie kościoła jest płatne. Wnętrze ma plan krzyża łacińskiego z nawą główną i 2 nawami bocznymi, podzielonymi marmurowymi kolumnami. Wewnętrzna dekoracja to niemal przytłaczająca parada sztuki barokowej. Ilość zdobień jest tu trudna do ogarnięcia. Sztukaterie, freski, każdy centymetr kwadratowy został tu ozdobiony. Ołtarz główny kościoła zdobiony jest drogimi kamieniami i zwieńczony krucyfiksem z brązu, kości słoniowej i agatu. W
ołtarzach bocznych znajdują się XVI-wieczne obrazy sycylijskich twórców. Według legendy woda w źródle położonym pod kościołem ma cudotwórczą moc. Niestety krypta nie jest dostępna, więc cudownej mocy wody nie można spróbować. Ale trzeba przyznać, że cudami wypełnione jest już samo wnętrze świątyni. Pewnie zauważyliście, że po Starym Mieście w Palermo przemieszczamy się pieszo. I to najlepszy sposób. Tym bardziej, że najciekawsze miejsca nie są od siebie zbyt oddalone. Po Palermo podróżuje się bardzo ciężko. Korki są olbrzymie. Znalezienie miejsca parkingowego to rzecz niezwykle trudna. Można też zostawić auto na obrzeżach miasta i tramwajem dotrzeć do centrum. Ale nie tylko korki są tu słynne. Kolejnym symbolem Palermo mogą być te piękne, dorodne owoce. Nie są prawdziwe, lecz wykonane z marcepanu. Tradycję wyrobu marcepanu przywieźli na Sycylię Arabowie. Sztukę lepienia figurek z ciasta wypracowały zakonnice. Sekretem udanego ciasta marcepanowego było dodanie do niego naparu z kwiatów pomarańczy, a te obficie rosną na Sycylii. Historia owoców z marcepanu zaczęła się podobno od wizyty Karola V w Palermo na początku XVI wieku. Mniszki na te odwiedziny udekorowały drzewka owocami wykonanymi z marcepanu. Tradycja przetrwała do dziś, choć współcześnie nie wiesza się ich na drzewach, tylko sprzedaje w licznych cukierniach. Przenieśmy się do kolejnego słynnego miejsca w Palermo. To Piazza Pretoria. Plac otaczają budynki Urzędu Miejskiego, Kościoła Świętej Katarzyny i Pałace Baronów. Wszystkie patrzą na słynną fontannę Pretoria. To monumentalne dzieło zostało stworzone w XVI wieku przez toskańskiego architekta we Florencji. Tam jednak na długo nie zagościło. Fontannę przeniesiono do Palermo w 644 kawałkach. Wokół fontanny stoją postacie przedstawiające mitologicznych bogów i boginie. 4 półleżące rzeźby to uosobienia rzek Palermo. Fontanna Pretoria znana jest także jako fontanna wstydu. W XVIII i XIX wieku była postrzegana jako symbol skorumpowanych władz miejskich. Ale określenie odnosi się też do nagości postaci. Legenda mówi, że zakonnice pobliskiego klasztoru, uzbrojone w młotki, pewnej nocy odłupały gorszące części ciała rzeźbom. Dla nas bardziej wstydliwe jest, że jak na tak słynną fontannę, to wody tu jednak nie za wiele. Na koniec spaceru po historycznym centrum Palermo zwracamy też uwagę na położony przy placu Bellini kościół Chiesa di San Cataldo, czyli kościół świętego Catalda. Zwieńczona niczym meczet czerwonymi kopułami świątynia powstała w XII wieku za czasów normańskich, kiedy powszechne było czerpanie inspiracji z kultury arabskiej. Zupełnie współcześnie, bo w XIX wieku funkcjonowała tu poczta. Na szczęście przywrócono mu pierwotną funkcję, a obecnie w kościele ma siedzibę katolicki zakon rycerzy grobu Bożego w Jerozolimie. Na północ od Palermo nad miastem wznosi się góra Monte Pellegrino. Warto się wybrać w to miejsce z kilku powodów. Podróżujemy autem, ale niektórzy robią sobie przejażdżkę rowerem. Inni traktują to wejście jako szlak pieszy. Trasa ma długość około 7 km, a góra wysokość niecałe 600 metrów. Jest wymagająca. Na szczycie Monte Pellegrino czekają na wszystkich piękne widoki. Ale nie tylko. Miejsce to też związane jest z historią Palermo i duchowością mieszkańców. Znajduje się tu sanktuarium świętej Rozalii. Kaplica patronki miasta została wykuta w skale. Wewnątrz przechowywany jest relikwiarz świętej Rozalii. Historia cofa nas do XII wieku, kiedy młoda Rosalia, dowiedziawszy się o zaaranżowanym małżeństwie, uciekła i została zakonnicą. Większość swojego życia spędziła w jaskini na Monte Pellegrino. Gdy w XVII wieku miasto dotknęła zaraza, woda kapiąca z tych skał uzdrowiła jedną z kobiet. Do tego ukazała jej się postać Rosalii, która wskazała miejsce swojej śmierci. Zaraza zniknęła.
Z wdzięczności Rosalia została patronką miasta Palermo, a w tym miejscu wybudowano sanktuarium. Wizyta na Monte Pellegrino to nie tylko okazja do spotkania z historią i duchowością, ale także doświadczenie majestatu sycylijskiego krajobrazu. Dla nas to czas, żeby jeszcze raz spojrzeć na Palermo. Miasto kontrastów, od bogatej historii po współczesny chaos. Stolica Sycylii pulsuje energią, żyje szybkim tempem, za którym trzeba nadążyć. Nie jest spokojną, sielską Sycylią z urokliwymi, prowincjonalnymi krajobrazami, które często mamy w wyobrażeniach. To olbrzymia aglomeracja, która jest współczesnym symbolem Sycylii. Czas odwiedzić kolejne ciekawe miejsca na tej wyspie. Cefalu. W naszej wyprawie po Sycylii pozostajemy na północy wyspy. W tej części odwiedzimy słynne miasto położone nad Morzem Tyrreńskim. To Cefalu. Znajduje się około 70 km na wschód od Palermo. Malownicza droga prowadzi nas wzdłuż wybrzeża. Tu góry spotykają się z morzem, tworząc wyjątkowe widoki. Już z daleka dostrzegamy imponujące wzgórze La Rocca. Właśnie u podnóża tej skały rozwinęło się miasteczko Cefalu. Jedno z najbardziej urokliwych nie tylko na Sycylii, ale i w całych Włoszech. Miasto powstało już w V wieku przed naszą erą, na miejscu zamieszkiwanym od prehistorii. Ważnym momentem w historii miasta był rok 1064, kiedy to Normanowie odbili je od Arabów, po czym zupełnie przebudowali. W swej historii miasto było też m.in. greckie, rzymskie, bizantyjskie, arabskie czy normańskie. Nazwa miasta pochodzi od greckiego słowa oznaczającego przylądek. Cefalu liczy zaledwie około 14 000 mieszkańców, ale przyciąga miliony turystów z całego świata. Żeby poznać miasteczko, na początku udajemy się nie do jego centrum, a wręcz przeciwnie, nieco się od niego oddalimy. Od samego początku rozpoczynamy wspinanie. Nie uciekamy jednak od cywilizacji. Za wędrówkę trzeba zapłacić. Niby w automacie, ale jednak z obsługą. Karty przyjmowane tylko niektóre, a gotówka dokładnie odliczona, bo nie wydaje się reszty. Starożytnym żyło się łatwiej. Nie mieli takich problemów. Wspinamy się na wzgórze górujące nad miastem Cefalu. To La Rocca. Wzniesienie ma wysokość około 270 metrów. Niby nie za dużo, ale jednak w sycylijskim palącym słońcu wymaga trochę wysiłku. Zobaczmy, jak sobie Radek daje radę. I jak? Idziemy, wciąż w górę. Jeszcze człowiek za to zapłacił 5 euro, żeby tak się męczyć. Szlak ma ponad 2 km długości. Już się pogubiłem. Warto jednak pokluczyć po tym wzgórzu na szczycie. Czekają ruiny starożytnych fortyfikacji i świątynia Diany, pochodząca z czasów przedchrześcijańskich. W najwyższym punkcie skały znajdują się ruiny XII-wiecznego zamku Cefalu. Wejście na wzgórze La Rocca to jednak obowiązkowy punkt programu dla tych, którzy chcą zobaczyć miasto z wyjątkowej perspektywy. Właśnie głównie dla widoków przybywają tu wszyscy odwiedzający. Z punktu widokowego warto zwrócić uwagę na główną uliczkę Cefalu, Corso Ruggero, która dzieli miasto na dwie części. Jedną z krętymi, brukowanymi zaułkami okrążającymi skałę, drugą z równoległymi, prostymi ulicami wiodącymi wprost do morza. Dawniej deptak wyznaczał granice średniowiecznego miasta u podnóża skały i najnowszej, regularnej części prowadzącej do morza. Wędrując dalej główną uliczką Corso Ruggero, docieramy do Piazza del Duomo, centralne miejsce Starego Miasta w Cefalu.
plac rozpalony sycylijskim letnim słońcem. Nawet pod palmami nie znajdziemy tu za wiele cienia. Jedynie pod parasolami można tu szukać jakiegoś wytchnienia w licznych kawiarniach czy lodziarniach. Można też zobaczyć, jak wykonuje się najsłynniejszy sycylijski przysmak, czyli cannoli. Cannolo lub cannoli to rurki ze smażonego, chrupiącego ciasta nadziane kremem z sera ricotta. Legenda mówi, że cannoli pierwszy raz zostały stworzone w IX wieku w miasteczku Caltanissetta na Sycylii właśnie, w czasach panowania Arabów na tej wyspie. Występują w różnych wielkościach, z różną posypką i wersjami nadzienia. Są słodką dumą wyspy. Dodajmy bardzo, bardzo słodką. Na Piazza del Duomo można przysiąść z czymś chłodnym do picia albo filiżanką włoskiego espresso i podziwiać to, co wznosi się głównie nad tym placem. A jeśli to Piazza del Duomo, czyli plac katedralny, to oczywiście wszyscy zwracają tu uwagę tylko na jedną budowlę. To katedra w Cefalu. Świątynię budowano w XII i XIII wieku. Katedra łączy w sobie styl romański i normański z wpływami bizantyjskimi i arabskimi. W monumentalnej fasadzie świątyni wyróżniają się dwie potężne wieże, które miały symbolizować władzę królewską i boską. Do świątyni wprowadza okazały portyk dodany w XV wieku, składający się z 3 gotyckich łuków. Budowę katedry zainicjował król Roger II, normański władca Sycylii. Jego statek miał rozbić się u wybrzeży Cefalu. Z wdzięczności za ocalenie wzniósł w tym miejscu świątynię. Choć pracę rozpoczęto z wielkim rozmachem, budowla nigdy nie została ukończona w pełnym zamyśle króla. Wnętrze katedry jest przestronne, surowe, ale jednocześnie pełne majestatu. Nawa główna jest oddzielona od bocznych 12 masywnymi kolumnami pochodzącymi ze starożytnych budowli. Największym skarbem katedry są niezwykłe mozaiki bizantyjskie, które zdobią prezbiterium i absydę. Zostały wykonane w latach 1145–1166 przez mistrzów sprowadzonych z Konstantynopola. Są jednymi z najstarszych oraz najlepiej zachowanych mozaik w całych Włoszech. Centralnym elementem mozaiki jest wizerunek Chrystusa Pantokratora, czyli Chrystusa Wszechwładcy. Nad postacią widnieje napis w języku łacińskim, a w księdze zawarto cytaty z Ewangelii według świętego Jana po grecku i łacińsku. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Znawcy twierdzą, że sam wygląd Jezusa oddaje wielokulturowy charakter Sycylii. Postać ma włosy blond jak u Normana, gęstą brodę i brwi ciemne jak u Arabów, z kolei wąskie usta i prosty nos jak u Greków. Warto zwrócić uwagę na okazały drewniany strop, zdobiony w stylu arabskim. Katedra w Cefalu to nie tylko zabytek, ale i duchowe serce miasta. Z potężnym wzgórzem La Rocca w tle, katedra jest symbolem Cefalu. Spacerując uliczkami Cefalu, warto też wstąpić do Muzeum Mandraliska. Mieści się w starej rezydencji, a znajduje się tu prywatna kolekcja jednego z baronów, zawierająca różnego rodzaju zbiory monet, mebli, książek, obrazów czy wykopalisk archeologicznych. Odwiedzający przybywają tu jednak za sprawą jednego dzieła. To słynny obraz Antonella da Messiny, portret mężczyzny. To wizerunek nieznanego marynarza powstały w XV wieku. Przez wieki analizowano wygląd tej twarzy. Dziwny, ironiczny, a jednocześnie gorzki uśmiech. A może smutek? Równie enigmatyczny jak twarz Mona Lisy. Stąd pojawiły się przypuszczenia, że obraz ten zainspirował Leonarda da Vinci. Widoczne rysy na twarzy to efekt zniszczenia obrazu. Córka dawnego właściciela tego płótna podobno nie mogła znieść tego uśmiechu i pocięła go szydłem do haftowania.
Pozostawiamy Was w tym zastanawianiu, czy to uśmiech, czy smutek. Tymczasem jednak w kolejnej wąskiej uliczce Cefalu wybieramy się zrobić pranie. O, niestety pralnia już nieczynna, ale kiedyś naprawdę było to możliwe. Średniowieczna pralnia publiczna usytuowana jest przy ujściu rzeki Cefalino, która wypływa z gór na wysokości 1000 metrów i płynie pod ziemią, także pod budynkami miasteczka. Specjalne zbiorniki wykute w skale zatrzymują wodę i umożliwiają przepierkę. Tak mniej więcej mogło to wyglądać. Pralnia była używana w czasach arabskich i normańskich. Ale jeszcze podobno kilkadziesiąt lat temu kobiety z Cefalu klęczały przy tych zbiornikach, trąc ubrania o kamienie. Prały już wtedy, co teraz jest zalecane, w niskiej temperaturze. No to może już pranie zrobisz od razu. Cefalu, podobnie jak wiele twierdz z widokiem na morze, było całkowicie otoczone murami, które gwarantowały bezpieczeństwo. Z każdej strony w murach obronnych znajdowało się tylko jedno wejście, w sumie 4, a do czasów obecnych ocalała tylko jedna brama. To Porta Pescara. Brama zachowała swoją późnośredniowieczną strukturę z gotyckim łukiem, zwieńczonym herbem królów Sycylii. Przechodząc przez Porta Pescara, znaną także jako Brama Rybacka, wychodzimy na niewielką plażę. To Spiaggia del Porto Vecchio, czyli plaża Stary Port. Jest tu kameralnie, plaża nie jest duża, ale zupełnie wyjątkowa. Choć jej wyjątkowy wygląd podziwia się nie z niej samej, ale najlepiej z dalszej perspektywy. W tym celu wybieramy się na zupełnie współczesną budowlę inżynieryjną, która jest falochronem, ale też po prostu spacerowym molo w Cefalu. Spoglądając w stronę kamieniczek, odkrywamy jeden z widokówkowych wizerunków Cefalu. Stare kamieniczki wydają się zatopione w morzu. W tle nad nimi olbrzymia skała La Rocca. Jeśli już starczy napawania się tym widokiem, to molo służy też jako doskonałe miejsce do skoków do morza. My nie daliśmy się skusić, może następnym razem. Postanowiliśmy jednak odwiedzić główną plażę w Cefalu. Ta raczy wszystkich spragnionych ciepłego, błękitnego morza i ciągnącej się długo plaży miejskiej. Ten błogi wypoczynek jest jeszcze okraszony tak pięknym widokiem na zatopione w morzu kamieniczki Cefalu. Plaża, morze, letnie upalne popołudnie. Czy to nie najlepsze miejsce i czas, by spróbować kolejnej sycylijskiej pyszności? Czyli jak jest takie upalne, słoneczne popołudnie, O, bierzemy się za granitę. Tak, to idealne okoliczności, by ochłodzić się granitą. To tradycyjny sycylijski mrożony deser na bazie soków owocowych, najczęściej z cytryny lub pomarańczy, lub też na bazie kawy. Mam więcej. Cechą, która odróżnia granitę od sorbetu, jest ziarnista struktura lodu. Podobno kiedyś tradycyjnie do sporządzania granity wykorzystywano lód sprowadzany ze zboczy wulkanu Etna. Ja już spróbowałem. Jest pyszny. Na ochłodę latem idealne. Granita powoli rozpływa się w ustach. To smak lata, chwil relaksu. Smak Sycylii. Pysznie kończy się nasz pobyt w Cefalu. Patrzymy na fale rozbijające się o brzeg, gdzie historia dawnych żeglarzy łączy się z marzeniami tych, którzy przybywają tu dziś. Cefalu, miasto, które nie jest jedynie punktem na mapie, ale przeżyciem. Cefalu to miasto, które nie przemija. To ciepło,
które pozostaje w sercu na długo. Dla nas to czas na dalsze emocje. Czas odwiedzić kolejne wyjątkowe miejsca na Sycylii. Erice i Trapani. W naszej podróży po Sycylii udajemy się w tej części na północno-zachodni kraniec wyspy. Przemierzamy malownicze krajobrazy. Rozległe pola uprawne, gaje oliwne, sady cytrusowe, plantacje winogron. Raz to szerokie, wygodne drogi szybkiego ruchu, raz kręte, wąskie uliczki, rozpalone sycylijskim słońcem, poprowadzone pomiędzy małymi wioskami. W oddali już widać potężne wzniesienie górujące nad tym regionem. Miasto położone na szczycie tej góry to cel pierwszej części naszej podróży. Erice. To tam właśnie zmierzamy. By znaleźć się wprost w tym średniowiecznym miasteczku, wybieramy całkiem współczesny środek transportu. Auto zostawiamy na parkingu, a na górę wjedziemy kolejką. Możecie wybrać klasycznie dojazd autem czy busem, ale jeśli już zrobiono tę kolejkę, to niech się nie marnuje. A poza tym już jest kilka minut, by podziwiać pierwsze widoki. Do Erice wkraczamy bramą znaną jako Porta Trapani. Pochodzi z XVII wieku i przenosi nas o kilka wieków wstecz. Do wąskich, średniowiecznych uliczek. Wprowadza nas w świat, który nie zmienił się od setek lat. Erice położone jest na wysokości 751 metrów nad poziomem morza, na górze Świętego Juliana, znanej częściej jako Monte Erice. W starożytności uważano, że góra, na której leży miasto, była świętym miejscem poświęconym bogini miłości. Najpierw fenickiej Astarte, potem greckiej Afrodycie, a w czasach rzymskich Wenus Erycyjskiej. Historia Erice sięga czasów fenickich, a następnie rzymskich i romańskich, co czyni to miejsce prawdziwym muzeum na świeżym powietrzu. Erice otoczone jest dobrze zachowanym murem, zbudowanym według legendy przez Cyklopów, a w rzeczywistości przez plemiona Elimów, Fenicjan i Kartagińczyków w VIII i VII wieku przed naszą erą. Odwiedzając Erice, cofamy się do innej epoki. Miasto zdaje się unosić w chmurach. Ponad codzienność, ponad zgiełk miast i tak częsty na Sycylii gwar. Wąskie uliczki pozwalają zagubić się odwiedzającym. Zazwyczaj głośni turyści wydają się tu nawet być mniej hałaśliwi. Jakby podświadomie dostrajali się do rytmu Erice. W spokoju przyjemniej kontemplować to miasto. Spokojne kroki kierujemy do głównej świątyni Erice. To katedra Matki Bożej w Niebowziętej. Została wzniesiona na początku XIV wieku przez króla Fryderyka II Aragońskiego. Na miejscu wcześniejszej świątyni, prawdopodobnie z czasów rzymskich. Z zewnątrz reprezentuje styl późnogotycki i bardziej przypomina warownię. Niegdyś pełniła funkcję schronienia w czasie ataków. Wnętrze katedry także jest raczej surowe. Głównymi ozdobami są marmurowe rzeźby, freski i okazałe sklepienie. Bardziej drogocenne skarby zgromadzono w nawie bocznej i wyeksponowano w formie muzeum. Wstęp do większości kościołów w Erice jest płatny. Warto już przy katedrze zakupić jeden bilet do wszystkich świątyń. Obok katedry w Erice wznosi się masywna dzwonnica. Pierwotnie była wieżą obronną. Czy warto na nią wejść? Sprawdźmy. Wspinamy się po 108 stopniach na wysokość prawie 30 metrów. Nie, to niemożliwe. O, już jest. Jest. Niby niewiele, ale miejsca tu niewiele i gorąco.
tak jak i niewiele miejsca na samej górze. Za to widoki wyśmienite. I na całe miasteczko Erice, i na to, co poza wzgórzem. Przemierzamy dalej labirynt malowniczych uliczek, w których każdy zakręt kryje nową historię. Kamienne mury, ozdobione delikatnymi ornamentami. Wąskie schody i zaciszne place tworzą niepowtarzalny klimat. Jedną z najbardziej okazałych i malowniczych budowli w Erice jest normański zamek Wenus, czyli Castello di Venere. Pochodzi z XII wieku. Położony jest na brzegu całej góry. Właściwie ma się wrażenie, że na klifie. Historia zamku Castello di Venere sięga czasów starożytnych, kiedy Fenicjanie wznieśli tu świątynię poświęconą bogini Astarte, którą Rzymianie przemianowali na świątynię Wenus Erycyjskiej. Świątynia była miejscem pielgrzymek, marynarzy i żołnierzy, którzy składali tu ofiary przed wyruszeniem w morze. W średniowieczu Normanowie przekształcili zamek w potężną fortecę obronną, która strzegła zachodniego wybrzeża Sycylii. O uwagę obok zamku Wenus walczą wzniesione tuż obok zamek i wieże Torri del Balio. Powstały jako uzupełnienie systemu obronnego Erice. Nazwa Balio oznaczała gubernatora, czyli miejscowego reprezentanta interesów króla. Przez wieki budowla popadała w ruinę. Do czasu, kiedy miejscem zajął się pewien włoski hrabia i mecenas sztuki Agostino Sieri Pepoli, który w XIX wieku nadał temu miejscu obecny wygląd. Założył również publiczny ogród angielski. Wybudował też coś całkiem dla siebie, to Torretta Pepoli. Miała być miejscem kontemplacji i nauki. Hrabiemu zależało na stworzeniu oazy spokoju, gdzie artyści i naukowcy mogli spotykać się, by prowadzić dyskusje filozoficzne. Jak już wspomnieliśmy, oprócz warowni w Erice wznosi się także wiele kościołów. Ich strzeliste wieże i kopuły wystają ponad rzędy kamieniczek. Wstępujemy do kościoła świętego Piotra, pochodzącego z XIV wieku po przebudowie w XVIII wieku. Jest niewielki, ale chętnie odwiedzany przez wiernych, przez swoje centralne położenie. Kościół połączony jest z klasztorem, okazałym łukiem wznoszącym się nad uliczką. Teraz znajduje się tu ośrodek kultury naukowej Ettore Majorana. Wędrując po Erice można zagubić się w wąskich średniowiecznych uliczkach. Można także wybrać trakty wzdłuż murów obronnych, ciesząc wtedy oczy pięknymi widokami na Morze Tyrreńskie, sąsiednie wzgórza, czy też widokiem na znajdujące się u podnóża miasto Trapani, tętniące życiem miasto portowe. Wkrótce się tam wybierzemy. Tymczasem wzrok kierujemy na obrzeża miasta w stronę ciekawych, prostokątnych, wielobarwnych pól. To nie uprawy czy plantacje. Tam właśnie wybierzemy się najpierw. To słynne Saliny Trapańskie. Droga prowadzi nas przez zielone doliny i malownicze wioski, aż docieramy do słynnych Salin. Tutaj natura i tradycja łączą się w niezwykły spektakl. Włoskie słowa słońce i sól, sole e sale, brzmią bardzo podobnie. Tu w Salinach Trapańskich widać ich związek doskonale. Wiatraki i białe kopce soli. Czy spodziewamy się takiego widoku na Sycylii? Saliny Trapańskie są już od XII wieku nieodłącznym elementem krajobrazu Wybrzeża Tyrreńskiego. Wiadomo jednak, że sól produkowano tu już w VIII wieku przed naszą erą.
Sól jest tu nadal wytwarzana i jest m.in. składnikiem słynnego piwa z tego regionu Birra Messina. Jasnoróżowe odcienie to efekt działania alg, które rozmnażają się wraz ze wzrostem zasolenia i temperatury wody. Kolorowe pola wraz z wiatrakami tworzą tu przepiękny spektakl. Wiatraki miały dwa główne zadania. Pierwsze to pompowanie wody między zbiornikami, drugie to mielenie soli. Szelest soli przerywany jest tu od czasu do czasu przepływającym statkiem, bo można tu też wybrać się w rejs. Tłem malowniczych salin trapańskich jest widoczna góra Świętego Juliana z miasteczkiem Erice, gdzie byliśmy wcześniej. Przenosimy się teraz w naszej podróży do miejsca, które już widzieliśmy z miasta Erice. To Trapani. Dynamiczne miasto położone na zachodnim wybrzeżu Sycylii. W starożytności Trapani nosiło nazwę Drepanon, co po grecku oznacza sierp. Według mitu to narzędzie wypadło z rąk bogini urodzaju Demeter i zmieniło się w zakrzywiony pas ziemi, na którym została wybudowana osada. Pod panowaniem Rzymian i Kartagińczyków port rozwijał się jako centrum handlu i rybołówstwa. W średniowieczu miasto przejęli Normanowie, którzy uczynili je ważnym ośrodkiem obronnym i religijnym. W XVI wieku Trapani stało się bastionem chroniącym Sycylię przed atakami piratów. Do niedawna jeszcze miasto słynne było z obfitych połowów tuńczyka oraz czerwonych koralowców. Współcześnie to także ważny port łączący Sycylię z innymi włoskimi wyspami, z lądową częścią Włoch, a nawet z Tunezją. Miasto zamieszkiwane jest obecnie przez około 55 000 mieszkańców. Na początek trafiamy do miejsca, które przez wieki witało przybywających zamorskich gości. Bez względu na zamiary, jakie mieli. Do tego portu przybywały statki z całego basenu Morza Śródziemnego. Wszelkie portowe dźwięki, zapach morskiej bryzy sprawiają, że czujemy tu autentyczny puls tego miejsca. Współcześnie port może być też tłem ślubnej sesji zdjęciowej. U wejścia do portu Trapani widać dawne fortyfikacje obronne. To wieża Peliade i Castello di Mare. Średniowieczna twierdza położona jest na małej wyspie na zachodnim krańcu portu. Pierwszą konstrukcję militarną wzniesiono tu około III wieku przed naszą erą. Po zaprzestaniu funkcji militarnej funkcjonowało tu jeszcze więzienie do połowy XX wieku. Teraz budowla niszczeje i nie można jej zwiedzać. Kolejny budynek obronny to Torre di Lini z XVII wieku. Wieża dawniej była strażnicą. Obecnie mieści się tu muzeum archeologiczne, pokazujące cenne znaleziska z Trapani, ale także z innych zakątków świata, Tunezji czy Algierii. Trapani ma też coś do zaoferowania sympatykom plażowania. Oczywiście można wybrać coś z dala od miasta, ale ci, którzy nie chcą ruszać się zbyt daleko, także znajdą tu coś dla siebie. Na miejskie plaże dotrzecie albo pieszo, albo komunikacją miejską. Bliskość serca miasta sprawia, że ma się tu widok na zabytkową zabudowę Trapani. Wybrać można na przykład Spiaggia Piazza Vittorio Emanuele lub też nieco dalej położoną, ale bardzo chętnie odwiedzaną Spiaggia di San Giuliano. W dzień można tu raczyć się czystym morzem i sycylijskim upałem, a wieczorami daje wszystkim spektakularne zachody słońca. Osią Starego Miasta jest Corso, czyli ulica Vittorio Emanuele.
Przy niej i w jej okolicach położone są największe zabytki Trapani. My odwiedzamy katedrę świętego Wawrzyńca, imponująca budowla, która jest jednym z najważniejszych symboli miasta. Budowlę wzniesiono w stylu sycylijskiego baroku, co widać zwłaszcza w bogato zdobionej fasadzie. Wnętrze katedry zachwyca swoją przestronnością i elegancją. Wysokie kolumny i sklepienia podkreślają monumentalność świątyni. Znajduje się tu wiele cennych rzeźb i fresków z różnych okresów, w tym dzieła sycylijskich mistrzów baroku. Pozostając na Starym Mieście, odwiedzamy też fontannę Saturna w Trapani. Powstała w XIV wieku i była jedną z pierwszych fontann w mieście. Posąg Saturna dodano w XVIII wieku. Legenda głosi, że Saturn był założycielem miasta Trapani. Fontanna jest symbolem zaopatrzenia miasta w wodę, którą dostarczano tu akweduktem ze wzgórza, na którym położone jest miasto Erice. Stare miasto w Trapani kryje jeszcze wiele perełek, zabytkowych budowli i wyjątkowych miejsc. Warto tu poświęcić dzień lub dwa na zwiedzanie. Jeśli jednak skupicie się tak jak my wcześniej na wyjątkowym mieście Erice położonym nieopodal, to zostanie wam już niewiele czasu. Najlepiej obu tym miastom poświęcić cały dzień zwiedzania. Na zakończenie wizyty zaplanowaliśmy sobie spróbowanie typowo sycylijskiej pyszności. Pojawiamy się w najstarszej pizzerii w Trapani. To pizzeria Calvino. Sycylijska pizza różni się od tej typowo włoskiej, a jeszcze bardziej od neapolitańskiej. Pizza znana jest jako sficcione. To gruby, puszysty placek. Dawniej rolnicy zabierali coś takiego ze sobą do pracy. Jesteśmy w najstarszej pizzerii w mieście. Trochę nam zajmie wybranie, bo podczas tylu lat udało im się trochę uzbierać tych smaków. Placek jest obficie obłożony składnikami. W Trapani często to sardynki i anchois i oczywiście słynna sól z trapańskich salin. Sycylijską pizzę kroi się w kwadraty. Placek może być też prostokątny. Fani puszystego ciasta będą zadowoleni. Smak i zapach tego sycylijskiego placka są doskonałym zakończeniem kolejnej części naszej podróży. Zwiedzanie Erice i Trapani było nie tylko odkrywaniem zabytków i krajobrazów, ale również emocjonalną podróżą, podczas której każdy zakątek Sycylii opowiadał swoją historię. Erice ze swoimi widokami, uliczkami i spokojem zachwycało duchem średniowiecza i tajemnicą przeszłości. Trapani z kolei urzeka swoją żywiołowością. Port, zabytki, plaże to współczesne, tętniące sycylijskie miasto z bogatą historyczną duszą. Czy jeszcze coś tu może zaskoczyć? Nocą, wracając po drodze, nie możemy sobie odmówić nocnej wizyty w parku archeologicznym Segesta. Na wzgórzu góruje tu nad wszystkim dorycka świątynia z V wieku przed naszą erą. Budowla ta jest obecnie jedną z najlepiej zachowanych doryckich świątyń na świecie. Najpewniej nie została ukończona. Wciąż też nie wiadomo, komu mogła zostać poświęcona Tempio di Segesta. Każda z takich perełek jeszcze zaostrza apetyt na odkrywanie kolejnych niezwykłych miejsc na Sycylii. Te już wkrótce w naszym planie podróży. Obejrzyjcie z nami już teraz kolejne wyjątkowe miejsca na Sycylii. San Vito lo Capo. W naszym odkrywaniu uroków Sycylii pora na relaks i błogie plażowanie. Pozostajemy na północno-zachodnim krańcu wyspy i udajemy się do miasta San Vito lo Capo. Już sama podróż to przyjemność.
Droga wije się pomiędzy malowniczymi wzgórzami, oferując niezapomniane widoki na skaliste wybrzeże i lazurowe wody Morza Tyreńskiego. Z Palermo czy Trapani do San Vito Lo Capo można dotrzeć samochodem lub autobusem. Każdy kilometr trasy tylko potęguje ekscytację, bo wiadomo, że na końcu czeka jeden z najpiękniejszych zakątków Sycylii. Niektórzy mówią, że to najpiękniejsza plaża na tej wyspie i jedna z najpiękniejszych w całych Włoszech. Czy tak jest? Sprawdzimy już wkrótce. San Vito Lo Capo to niewielka miejscowość rybacka, której historia sięga czasów arabskich. Miasteczko rozwinęło się wokół fortecy kościoła Świętego Wita. W XV wieku został rozbudowany w sanktuarium na potrzeby pielgrzymów przybywających do świątyni. Sanktuarium wzniesiono na cześć patrona. Capo San Vito to przylądek Świętego Wita, na którym położone jest miasteczko. Zabudowa to niewielkie jedno- czy dwupiętrowe domki kostki, charakterystyczne dla wiosek rybackich. Mimo to są spójne architektonicznie i wszystko sprawia wrażenie jednej zgranej całości. Nie ma tutaj starówki, nie ma tu wielu zabytków do zwiedzania, brak zabudowy średniowiecznej czy barokowej, tak częstej dla miast na Sycylii. Tu po prostu stawia się na relaks, odpoczynek, zwolnienie w codziennym zabieganiu. Pomimo sporego zainteresowania turystów z całego świata, San Vito Lo Capo wciąż ma kameralny charakter. Tu czas płynie wolniej, a życie toczy się wokół morza, smaków i beztroskiego relaksu. Co tak przyciąga te rzesze turystów? To przepiękna plaża w San Vito Lo Capo. Miejsce według wielu jest najpiękniejszą plażą na Sycylii i jedną z najpiękniejszych w całej Europie. Plażowy pas z jasnym, drobnym piaskiem ciągnie się kilometrami. Krystalicznie czysta woda, łagodne i niezbyt głębokie zejście do morza są jak laguna, rodem z tropikalnych wysp. Plaże rzeczywiście są oblegane, ale na tyle duże, że zdają się móc pomieścić wszystkich chętnych plażowiczów. Warto wspomnieć, że tylko niewielka część miejska jest bezpłatna. Na pozostałym odcinku trzeba wykupić miejsce z leżakiem i parasolem. A potem pozostaje już tylko błogie plażowanie. Miłośnicy sportów wodnych też znajdą tu coś dla siebie. Chętni na wypłynięcie w rejs także będą zadowoleni. A ci, którzy chcą po prostu leżeć w przyjemnie lekko chłodnej wodzie, będą to robić z całą przyjemnością. Boże, w końcu dzień odpoczynku. Co mi się należało? Podziwiając piękną plażę w San Vito Lo Capo, nie można nie zauważyć czegoś wyjątkowego, olbrzymiego, co także stanowi znaczący element krajobrazu tego miejsca. To górująca nad tym błogim plażowaniem monumentalna góra Monte Monaco. Jej surowa sylwetka pięknie kontrastuje z błękitem morza. Jeśli ktoś poczuje w sobie chęć zdobywcy i znudzi mu się plażowanie, może zdobyć ten szczyt. Imponująca Monte Monaco wznosi się na wysokość ponad 500 metrów, a na jej szczyt prowadzi kilka szlaków. Spacer na górę to okazja do obcowania z dziką przyrodą Sycylii. Trasa wymaga trochę wysiłku, ale w nagrodę każdy dostaje piękny widok na Morze Tyreńskie. Pobyt w San Vito Lo Capo może też być dosłownie smaczny. Oprócz spróbowania tutaj sycylijskich smaków, głównie owoców morza, jak przystało na rybacką osadę, to można tu również zakosztować dość nietypowej jak na Sycylię potrawy.
to kuskus. Był rok 1998, kiedy pod koniec lata małe miasteczko gościło wydarzenie poświęcone właśnie kuskusowi. Potrawie popularnej w regionie Magrebu, ale zupełnie nieznanej w pozostałej części Włoch. Stworzono więc święto potrawy, które ma łączyć różne narody, historie, tradycje, kultury i religie. Tak narodził się Couscous Fest, śródziemnomorski festiwal jedzenia i wina, który uczynił San Vito Lo Capo światową stolicą kuskusu, gościnności i wielokulturowości. Pod koniec września zjeżdżają tu tysiące i turystów z zagranicy, ale także i samych Włochów, by spróbować dań na bazie kuskus, szerokiego wachlarza win, a także po prostu bawić się. Oprócz odwiedzających zjeżdżają tu bowiem dziesiątki artystów, w tym największe gwiazdy włoskiej muzyki, by występować na olbrzymiej scenie ustawionej koło portu. Nie mogliśmy sobie odmówić spróbowania sycylijskiego kuskusa. W San Vito Lo Capo przygotowuje się tę kaszę na setki sposobów, z owocami morza, warzywami, a nawet w wersji słodkiej. My wybraliśmy najpopularniejsze tutaj wersje z rybą i owocami morza. Każdy kęs to mieszanka orientalnych przypraw, sycylijskiego słońca i nadmorskiej świeżości. Dobre? Aha. Po tej uczcie możemy śmiało dołączyć kuskus do najlepszych smaków Sycylii. W czasie Couscous Fest ulice miasta wypełniają się muzyką, śmiechem i zapachami. To prawdziwe święto smaków i radości życia. To właśnie celebruje się w San Vito Lo Capo, miasteczku, które zostaje w sercu na długo. Może to zasługa szumu fal, może gorącego piasku pod stopami, może tego wyjątkowego klimatu, w którym każdy poczuje się dobrze. San Vito Lo Capo to coś więcej niż miejsce. To stan ducha, relaks, beztroska, życie na luzie. Kto raz tu przyjedzie, będzie chciał powrócić. Dla nas to czas, by odkryć już kolejne wyjątkowe miejsca na Sycylii. Zobaczcie pozostałe odcinki naszej ekscytującej podróży. Jaki kierunek planujemy teraz? Pizza albo makaron? Koniec września i jakby ktoś się zastanawiał, jaka jest pogoda na Sycylii, 35 stopni. Sycylijskie specjały. W tej części naszej wyprawy przedstawiamy sycylijskie przysmaki. Sycylia to nie tylko malownicze krajobrazy, starożytne zabytki i błękitne morze. To również miejsce, w którym kuchnia jest sztuką, pasją i dziedzictwem przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Smaki tej wyspy to połączenie tradycji włoskiej, arabskiej, greckiej i hiszpańskiej, a każdy kęs opowiada inną historię. Zacznijmy od prawdziwych klasyków sycylijskiej kuchni, czyli arancini. W zależności od regionu arancino lub arancini, złote kule pełne smaku. Te chrupiące złociste kulki ryżowe to jeden z najbardziej rozpoznawanych sycylijskich przysmaków. Arancini nadziewa się najczęściej mięsem, serem mozzarella, warzywami, ale spotkać można także wersje z pistacjami, wędliną, szpinakiem czy owocami morza. Po panierowaniu są smażone na głębokim tłuszczu, co sprawia, że na zewnątrz są chrupiące, a w środku kremowe. Można je jeść jako szybki lunch, sycącą przekąskę, zabrać na plażę lub delektować się przy kieliszku lokalnego wina. Pyszny. Jeśli mowa o sycylijskich specjałach, koniecznie trzeba wyróżnić najsłodszy symbol wyspy. Cannolo lub cannoli to król sycylijskich deserów. To kruche rurki z ciasta smażonego na głębokim tłuszczu, wypełnione aksamitnym nadzieniem z ricotty. Często z dodatkiem kandyzowanych owoców, kawałków czekolady lub pistacji. Wersji dekoracji, posypki i wypełnienia jest sporo. Wszystkie bardzo, bardzo słodkie. Po raz pierwszy zostały stworzone w IX wieku w miasteczku Caltanissetta na Sycylii w czasach panowania Arabów. Ale nie samymi słodyczami żyje człowiek. Pora na coś wytrawnego. Caponata to połączenie prostoty i intensywnych smaków.
To duszone warzywa, głównie bakłażan, seler naciowy, pomidory, kapary lub oliwki. Doprawione octem i cukrem. Caponata może być dodatkiem, oddzielnym daniem albo na kanapkę. Jaki kierunek planujemy teraz? Pizza lub makaron? Sycylia to Włochy, a jeśli Włochy to makarony. Włosi mają ich niezliczoną ilość. To makaron paccheri w kształcie dużych, krótkich rurek. Zwłaszcza w Catanii musicie spróbować paccheri alla norma. Makaron alla norma przygotowuje się z sosem pomidorowym, smażonym bakłażanem, świeżą bazylią i ricottą. Legenda głosi, że potrawa została nazwana na cześć opery Norma Vincenza Belliniego, pochodzącego z Catanii, bo jest równie doskonała jak jego muzyka. Na Sycylii zjecie także pyszne makarony z pistacjowym pesto. Te orzeszki mogą rewelacyjnie połączyć się na przykład z boczkiem. Ale nie ma Sycylii bez owoców morza. Wszelkie makarony podawane są tu w towarzystwie tego, co dają morskie wody okalające wyspę. Makarony z owocami morza, spaghetti z rybą i orzeszkami. Wybór jest szeroki. Mogą to być także same owoce morza, jak te nadziewane kałamarnice lub też zaskakująco smaczne smażone sardynki. Jak smakuje? Rewelacja. Oczywiście Sycylia jest także miejscem, gdzie w prawie każdym mieście portowym wybrać się możecie na poranne targi rybne. Nawet jeśli nie zamierzacie kupić surowej ryby, bo w hotelu trudno byłoby ją przyrządzić, to jednak można na miejscu zakosztować świeżych ostryg. Sprzedawcy otworzą muszle, przygotują to, co w środku, Próbujemy. Smacznego. a do Was już tylko należy wyśliźnięcie, wciągnięcie, przełknięcie i delektowanie się wodnym mięczakiem. Zapach targu rybnego. Niepowtarzalny. Na butach do końca wyjazdu. Na całych nas. Jeśli już jesteśmy po śniadaniu, złożonym z ostryg, to o każdej porze, ale najlepiej pod wieczór, zabrać się za pizzę. Przecież Włochy to ojczyzna tego dania, kochanego przez wszystkich. W niezliczonej ilości pizzerii rozpala się drewno w piecach i wypieka chrupiące placki. Oprócz pizzy typowo włoskiej czy neapolitańskiej, na Sycylii spróbujecie tutejszej wersji. Sycylia ma bowiem swoją sfincione. Sycylijska pizza wyróżnia się grubym, miękkim i puszystym ciastem, które przypomina focaccię. Bazą jest intensywny sos pomidorowy doprawiony czosnkiem, oregano, anchois i czasem odrobiną cukru. Zamiast mozzarelli jest intensywniejszy lokalny ser. Pizza może być też prostokątna i jest krojona w kwadraty. Nietypowym przysmakiem jednego miejsca na Sycylii jest kasza couscous. To nadmorska miejscowość San Vito Lo Capo. Od 1998 roku organizuje się tu festiwal kaszy couscous, czyli Couscous Fest. Coroczna impreza na cześć potrawy popularnej w rejonie Magrebu i sprowadzonej na Sycylię przez Arabów ma popularyzować wielokulturowość, szacunek do historii, tradycji i religii. Dobre? Co roku pod koniec września zjeżdżają tu mieszkańcy, turyści, artyści na występy i koncerty. Je się couscous, zazwyczaj z owocami morza, i degustuje pyszne sycylijskie wina. Sycylia to prawdziwy raj dla miłośników słodkości. Te kształtne ciastka to tak zwane piersi świętej Agaty, deserki w kształcie kopułek wypełnione ricottą, pokryte lukrem i kandyzowaną wiśnią na wierzchu. Ich historia nie jest słodka, wiąże się z męczeństwem świętej Agaty, patronki Catanii, która według legendy została poddana torturom i straciła piersi. Dziś te słodkie babeczki to obowiązkowy przysmak nie tylko w Catanii, ale na całej Sycylii. Innym słodkim symbolem Sycylii są sztuczne owoce z marcepanu, frutta martorana. To prawdziwe dzieła sztuki cukierniczej. Każdy owoc jest ręcznie malowany i tak realistyczny, że na pierwszy rzut oka trudno odróżnić go od prawdziwego. Nieprawdziwe, ale pyszne owoce wykonane są z masy migdałowej, cukru i wody z kwiatów pomarańczy. Pierwotnie były przygotowywane przez zakonnice w klasztorach, ale dziś można je kupić w każdej sycylijskiej cukierni. Z cukierniczych wyrobów polecić też można torrone, baton stworzony z migdałów, pistacji i innych orzechów zatopionych w gęstym nugacie.
Najlepszy to ten świeżo robiony na jednym z licznych kramów. Możecie też kupić już paczkowany i zabrać na prezent. Tylko schowajcie głęboko w torbie, bo nie dowieziecie w całości do domu. Odwiedzając sycylijskie miasto Modica, koniecznie spróbujcie specjalnej czekolady. Recepturę przywieźli Hiszpanie, którzy przejęli przepis od Azteków. Zamiast kąszowania wykorzystuje się tu ręczne mielenie, co nadaje czekoladzie szczególną ziarnistą konsystencję. Czekolada jest wytwarzana na zimno i nie dodaje się do niej masła kakaowego. W Modice odwiedźcie najstarszą wytwórnię czekolady Antica Dolceria Bonaiuto, istniejącą już od 1880 roku i spróbujcie tego wyjątkowego wyrobu. Jestem w niebie. Mroźnym przysmakiem na gorącej Sycylii jest granita, orzeźwiający, lekki i pełen smaku półzamrożony deser, który przypomina sorbet. Ma jednak bardziej kryształkową strukturę. Granita nie jest blendowana jak sorbet, ale mieszana podczas zamrażania. Niegdyś do sporządzania granity wykorzystywano śnieg ze zboczy wulkanu Etna. Podobno to Arabowie przywieźli tu zwyczaj chłodzenia napojów śniegiem z gór. Śnieg przechowywano w specjalnych jamach. Żeby dostarczyć 40 kg śniegu, trzeba było zebrać około 100 kg. Granita może być cytrynowa, pomarańczowa, ale i kawowa lub migdałowa. Podczas gdy na Sycylii raczono się już arabską granitą, wenecki podróżnik Marco Polo miał przywieźć chińską recepturę, by do tego lodu dodać jeszcze mleko czy śmietankę. Tak powstały słynne włoskie lody. Włoska Sycylia to raj dla miłośników tego deseru. Lody są kremowe, gładkie, w niezliczonych smakach, nakładane tradycyjnie łopatką. Ale specjalnością sycylijską jest podawanie lodów w bułce, mówiąc wprost. Bułka to brioszka, czyli taka maślana chałka. Bułkę się przekraja i nakłada do środka lody. Może to być także granita. No i tak spożywa. Trochę lodów, trochę pieczywa, które stopniowo pod wpływem wkładu nasącza się i mięknie. Nie bądźmy zdziwieni, jeśli ktoś coś takiego zaproponuje nam na sycylijskie śniadanie. Przejdźmy do słynnych trunków. Częstym elementem sycylijskiego krajobrazu są winnice. Sycylia to jeden z najstarszych regionów winiarskich na świecie. Pierwsze winnice pojawiły się tu jeszcze w czasach starożytnych Greków, a do dziś wyspa produkuje jedne z najlepszych włoskich win. Wybór i gatunki sycylijskiego wina to temat rzeka. Będąc na Sycylii, zamówcie także bez odrobiny skrępowania wyjątkowe piwo – Birra Messina. Doskonale pasuje do sycylijskich dań. To niefiltrowany lager, charakteryzujący się obecnością specjalnego składnika – kryształków sycylijskiej soli morskiej, pochodzącej z salin w Trapani. Jeśli Sycylia miałaby mieć swój własny zapach, to byłby to zapach cytryn. Na tej słonecznej wyspie cytrusy rosną wszędzie. Ich intensywny aromat zamknięto w jednym z najsłynniejszych likierów na świecie – limoncello. Pochodzi z wyspy Capri. Do jego przygotowania używa się tylko naturalnych składników – skórki cytryn, spirytusu, cukru i wody. Podawane w małych kieliszkach po obfitym sycylijskim posiłku pomaga w trawieniu i wprawia w dobry nastrój. A jeśli mowa o lekkich, orzeźwiających trunkach, nie można zapomnieć o Aperolu. Na Sycylii, podobnie jak w całych Włoszech, drink Aperol Spritz to obowiązkowy napój na letnie popołudnia albo przed posiłkiem. Jego charakterystyczna pomarańczowa barwa przyciąga wzrok, a smak lekko gorzki, ale jednocześnie słodki, idealnie komponuje się z sycylijskim klimatem. Połączenie aperolu, wina musującego, odrobiny wody gazowanej i cząstek pomarańczy to idealny wakacyjny drink. Jedzenie na Sycylii to nie tylko codzienny obowiązek, to celebracja życia, tradycji i kultury. Sycylijczycy jedzą powoli, smakując każdy kęs. Tutaj nie ma pośpiechu, jest czas na rozmowę, śmiech, kieliszek wina i deser. W sycylijskiej kuchni czuć słońce, historię, czuć pasję, a przede wszystkim czuć miłość do życia. Buon appetito!
Sami widzieliśmy na własne oczy. Nie kafelki, nie panele, mozaika. Villa Romana del Casale, Dolina Świątyń, Schody Turków. W naszej sycylijskiej podróży przemieszczamy się teraz na południe wyspy. Zanim jednak dotrzemy do znajdujących się tam najciekawszych miejsc, przemierzamy tereny środka wyspy. Sycylia to nie tylko nadmorskie miasteczka, bajeczne plaże i barokowe zabytki. To także surowe, majestatyczne wnętrze wyspy, gdzie czas płynie wolniej, gdzie króluje natura. Właśnie tutaj, wśród wzgórz, dolin, kamiennych wiosek czy opuszczonych dawnych domostw, można poczuć prawdziwego ducha Sycylii. Szum wiatru przerywają tu dzwonki wypasanych owiec. Sycylijski interior to miejsce dla tych, którzy szukają autentyczności i spokoju. Docieramy na południowe wybrzeże. Wybieramy tu nocleg w hotelu Scala dei Turchi Resort w miejscowości Realmonte. Niewysoka zabudowa, baseny pozwalają miło spędzić tu czas. Ale tego nie ma za wiele, by poświęcić go hotelowi, bo czekają inne, ciekawsze miejsca w regionie. Przenosimy się w okolice miejscowości Piazza Armerina. Tu, wśród malowniczych wzgórz, znajduje się rzymska Villa Romana del Casale. Miejsce, w którym się znaleźliśmy, przenosi nas prosto do czasów świetności Imperium Rzymskiego. Luksusowa posiadłość, na którą składało się aż 60 pomieszczeń, powstała pomiędzy III a IV wiekiem. Była letnią rezydencją bogatego posiadacza ziemskiego. Willa przez 700 lat była przysypana ziemią, która osunęła się z tutejszego zbocza Monte Mangone. Dzięki temu przetrwało to, co tu najcenniejsze – okazałe rzymskie mozaiki. Pokrywają powierzchnię około 3,5 tysiąca m². Technika polegała na tworzeniu rysunków przy użyciu płytek wielkości około 1 cm. Artyści, którzy układali te podłogi, pochodzili najprawdopodobniej z Tunezji. Jedna z najbardziej ekscytujących mozaik znajduje się w pokoju córek właścicieli rezydencji. Płytki przedstawiają dziewczęta spędzające czas na sportowych ćwiczeniach. Postaci mają kostiumy gimnastyczne, które wyglądają jak nasze współczesne bikini. To miejsce na Sycylii mogłoby przeczyć powszechnemu przekonaniu, że dwuczęściowe stroje kąpielowe dla pań stworzyli Francuzi. To już kolejne słynne miejsce Villa Romana del Casale. Wielkie polowanie na dzikie zwierzęta w krajobrazie afrykańskim. Mozaika znajduje się w długim na 60 metrów dziedzińcu. Rzymska arystokracja poluje na dzikie zwierzęta, które transportowane są do Rzymu na igrzyska. Sypialnia właścicieli willi wyłożona była mozaiką ze sceną erotyczną. Wewnętrzny dziedziniec kryją mozaiki przedstawiające głowy różnych zwierząt. Wizerunki były dekoracją, ale także wskazywały dwa kierunki. Po lewej przejście dla właściciela i ważnych gości. Po prawej dla odwiedzających o niższej randze. Rzymska willa nie mogła obyć się bez łaźni. Tutejsze termy były wyposażone w system ogrzewania podłogowego. Powietrze i woda w termach były podgrzewane za pomocą specjalnych pieców. Spacer po Villa Romana del Casale to prawie podróż w czasie, która pozwala dotknąć codzienności rzymskiej elity. Po zwiedzeniu turyści są pod wrażeniem posadzki. Warte zobaczenia, zdecydowanie. Kawałek porządnej rzymskiej willi. Polecamy. Także zamiast kafelek polecamy wam mozaikę. Ściągnijcie te panele. Teraz modna jest mozaika. Villa Romana del Casale jest dowodem zaawansowania i wyrafinowania kultury dawnych Rzymian. Dawne czasy wciąż zachwycają i inspirują kolejne pokolenia. Wybieramy się teraz odkryć ślady jeszcze dawniejszej cywilizacji. Na południowym wybrzeżu Sycylii, w pobliżu miasta Agrigento.
rozciąga się jedno z najbardziej imponujących stanowisk archeologicznych świata – Dolina Świątyń. Monumentalne ruiny starożytnych świątyń opowiadają historię dawnej chwały greckiej kolonii Akragas. Miejsce uznawane za jeden z najlepiej zachowanych kompleksów świątyń doryckich poza Grecją. Zwiedzanie tego miejsca rozpoczynamy od świątyni Junony Łacińskiej. Świątynia w stylu doryckim pochodzi z V wieku przed naszą erą. Na krótszych bokach umieszczono 6 kolumn, na dłuższych po 13. Wnętrze świątyni było podzielone na 3 części: przestrzeń centralną, przedsionek i tylną komorę. Znajdują się tu też pozostałości monumentalnego ołtarza. To już świątynia Konkordii, zwana też świątynią zgody. Najbardziej imponująca i najlepiej zachowana świątynia grecka w całym kompleksie. Powstała w V wieku przed naszą erą i jest jednym z najdoskonalszych przykładów architektury doryckiej. Przetrwała w całości dzięki temu, że w średniowieczu została przekształcona w kościół bizantyjski. Jej wymiary to prawie 40 na 20 metrów. Kolumny wznoszą się prawie na 7 metrów. Nie ma pewności, jakiemu bóstwu świątynia była poświęcona. Kiedy biskup Agrigento w VI wieku naszej ery zmienił świątynię na chrześcijańską bazylikę, została poświęcona świętym Piotrowi i Pawłowi. Nazwę Świątynia Zgody nadano po remoncie w XVIII wieku. Pozostałości zabudowy starożytnego miasta wznoszą się na obszarze około 1800 hektarów. Poza świątyniami Konkordii i Junony reszta nie zachowała się już w tak dobrym stanie. Wpływ na to miała burzliwa historia regionu i występujące na przestrzeni wieków trzęsienia ziemi. Akragas, czyli dzisiejsze Agrigento, zostało założone w VI wieku przed naszą erą przez greckich kolonistów. Szybko stało się jednym z najbogatszych miast starożytnego świata. Słynęło z potężnych murów, teatrów, stadionów i wspaniałych świątyń poświęconych greckim bogom. Chociaż miasto to było wielokrotnie atakowane, ruiny jego dawnych świątyń przetrwały wieki, stając się bezcennym świadectwem starożytnej architektury. Interesująco prezentują się też nekropolie łukowe. Stworzono je dopiero w czasach bizantyjskich. Wykuto je w antycznych murach miasta. Na terenie parku archeologicznego znajdziemy też zupełnie współczesne zabudowania. To Villa Aurea. Powstała pod koniec XIX wieku i była domem dla pewnego kapitana armii angielskiej szlacheckiego pochodzenia, który sfinansował renowację tutejszych świątyń. Na terenie posiadłości znajdują się bogate ogrody, a w nich gatunki roślin śródziemnomorskich i okazów egzotycznych. Ogród został częściowo zbudowany na pozostałościach wczesnochrześcijańskiej nekropolii. Niedaleko Villi Aurea znajdziemy zejście do katakumb, stworzonych w dawnych cysternach z czasów greckich. Dawne zbiorniki są połączone przejściami i można nimi spacerować wydzieloną trasą. Na terenie parku archeologicznego spotkacie także te wyjątkowe zwierzęta – Capra girgentana. To rasa kozy domowej pochodząca właśnie z tutejszej prowincji Agrigento. Kozy girgentana mają charakterystyczne rogi skręcone w spirale. Pochodzenie rasy nie jest do końca jasne, ale przypuszcza się, że trafiły na Sycylię z Azji Środkowej. Prawdopodobnie w czasach fenickich lub arabskich. Kiedyś kozy były bardzo popularne w sycylijskich gospodarstwach, teraz są rasą zagrożoną wyginięciem. Z mleka tych kóz powstają tradycyjne sycylijskie sery. Dolina Świątyń to miejsce pełne dawnych opowieści. To tutaj, wśród kamiennych ruin, toczyło się życie starożytnych cywilizacji. Modlitwy, święta, wojny i codzienne sprawy. Spacerując pomiędzy kamiennymi konstrukcjami, można poczuć ducha wielkiego imperium, które pozostawiło po sobie jedne z najpiękniejszych zabytków świata. Pozostajemy w tym regionie i udajemy się teraz na wybrzeże, w okolice miasta Realmonte, by obejrzeć niezwykle malownicze miejsce położone na Sycylii. Scala dei Turchi, czyli schody Turków.
Prawdziwy cud natury. Od wieków zachwyca podróżników, artystów i fotografów. Klify, które niczym gigantyczne stopnie łagodnie opadają w stronę błękitnego Morza Śródziemnego. Skąd wzięła się nazwa Schody Turków? Historia sięga czasów, gdy sycylijskie wybrzeże było narażone na częste ataki Saracenów i piratów z Afryki Północnej. Według legendy najeźdźcy zwani przez miejscowych Turkami mieli wykorzystywać naturalne stopnie skalne, by wspinać się na ląd. Geologicznie schody Turków składają się z marglowego wapienia, czyli osadu bogatego w wapień i glinę, który przez tysiące lat był rzeźbiony przez wiatr i fale. Popularność sprawiła, że to naturalne arcydzieło zaczęło być zagrożone przez masową turystykę i erozję. Ograniczono wstęp na skałę. By wejść, trzeba wykupić wstęp, ale tylko w aplikacji. Te zabiegi znacznie ograniczają wędrowanie po schodach. W słoneczne dni powierzchnia skał niemal oślepia swoim blaskiem. Tu poczuć można potęgę przyrody, która przez tysiąclecia tworzyła tak zwane schody Turków. To spektakularne miejsce jest doskonałe na zakończenie naszej podróży po Sycylii. Przemierzyliśmy setki kilometrów, poznaliśmy wyjątkowe miejsce położone na Morzu Śródziemnym. Są podróże, które kończą się z ostatnim dniem wyjazdu, ale są też i takie, które zostają z nami na zawsze. Sycylia nie jest tylko miejscem na mapie. To emocje, opowieści. Przez 2 tygodnie chłonęliśmy jej rytm, zapachy, kolory i smaki. Smacznego. Jestem w niebie. Pozwalając, by wyspa prowadziła nas po swoich wyjątkowych miejscach. Miejscach, gdzie czas zdawał się zatrzymać i w takich, gdzie życie tętniło od świtu do nocy. W barokowych miastach, gdzie fasady katedr wydawały się falować niczym zastygłe w ruchu płótna. W miejscach, które uświadamiały, że jesteśmy częścią czegoś większego. Opowieści, która trwa od tysięcy lat. Sycylia to również królestwo natury. Śródziemnomorska roślinność, surowe klify i złociste plaże, gdzie morze maluje horyzont odcieniami błękitu. Wulkan, który nie daje zapomnieć o swojej potędze. Przyroda Sycylii to nieustanna harmonia między żywiołami. Kuchnia Sycylii smakuje jak marzenie. Jest przygodą, świętem, kawałkiem sycylijskiej duszy podanym na talerzu. Kończymy wyprawę, ale część nas wciąż tam jest. Sycylia nie pozwala się opuścić na zawsze. Sycylio, mówimy do zobaczenia. Sycylia czeka, by znów nas przyjąć w swoje ramiona. Obejrzyjcie koniecznie pozostałe odcinki naszej wyprawy i przeżyjcie Sycylię razem z nami.